Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi po dłuższej przerwie. Jest Grzegorz, czyli ja, i jest Darek, czyli on. Cześć Darku. Jestem, cześć Grzegorzu, cześć, witajcie. No, zgodnie z okładeczką rocznik 86 nam się trafił katalog, a będzie na miniaturze, będzie widać wszystko. W końcu Technics, bo był obiecywany, mówiłeś, że będzie Technics. No Darek mnie tutaj rypał, że Technics obiecałeś, to dotrzymaj słowa chamie, no to cham dotrzymaj. Nie ma co tutaj się gniewać na Technicsa, ponieważ Technics zawsze, mówię, miał masę fajnych rzeczy, szczególnie gramofony, magnetofony. No mów. Fenomen tej marki jest to, że rzeczywiście, to jednak to, jak się zastanowi, to był jeden z najmocniejszych graczy na rynku. Myślę troszeczkę wyżej niż Sony. W zasadzie mówimy o Panasonicu, tak? I jego marce Technics, to no myślę, że jeśli chodzi o sprzęt audio, no to stawał spokojnie. Znaczy nie był to poziom takich high-endów, powiedzmy, high-endów, nie ma czegoś takiego. Nie był to poziom Revoxa, aczkolwiek jeśli chodzi o sprzęty takie japońskie, był bardzo wysoko. Nie wiem, czy Sony akurat, no powiedzmy Sony by mogło z nim konkurować. No ale jeśli chodzi o bogactwo asortymentu, wybór tego wszystkiego i jak de facto potrafili to wszystko dopieścić, no to jednak tak, no, szacunek marce się należy. Jak to gra? No to już każdy sam musi sobie wybadać, tak? No ja osobiście na przykład, ale to jest moje prywatne zdanie, z którymi absolutnie się nie musicie, nawet nie powinniście zgadzać. Mam uraz do wzmacniaczy Technicsa, powiedzmy, i tyle. Tutaj te dwie strony wstępu sobie z przeglądem wszystkiego zostawimy, bo to są de facto strony też ze starego katalogu, poprzedniego. Oni to jakoś tam rozwijali, coś tam dokładali, ale też używali starych jakichś asetów, czyli czy jak to trzeba mieć na pamięci właśnie, że te katalogi się zazębiały, tak? No nawet takie firmy jak Technics, Sony, czy im podobne JVC, czy inne oni co roku przecież nie zmieniali w ogóle modeli, tak? No nie mogli. Te modele były 3-4 lata i dopiero później zmiana, tak? Czy tam jakiś facelifting, nazwijmy to, tak? Dodanie funkcji, zmienienie front panelu. A często w środku było to samo. O, ten fragment to by się na tapetę nadawał w komputerze, jakby nie był tak prześwietlony. No, ładna kompozycja. Albo na ładną podkładkę pod mysz, tak? No, dokładnie tak. Dajemy pomysł, żeby nie było. Natomiast widać, lata 80. era scalaków, tak? No i głowic. Nie wiem, co głowice tu robią, ale powiedzmy. No, scalaków na kichane chwalili się tym pewnie, że robili je sami. Computer Drive. No dobra, Technics. No tak, sygnowane są logiem Technicsa. Tak, więc to było dla nich, przez Panasonica de facto. No, tutaj jeszcze więcej kości. Teraz wszyscy miłośnicy kości to po prostu ojej. Nawet nie będę czytał, bo tutaj Technics akurat swoją drogą dzisiaj sobie z wolnej chwili sprawdzałem też tak na szybko, czy Technics wyprodukował jakieś odtwarzacze CD na kościach na przykład Philipsa, bo Sony to robi. W tych najlepszych modelach SD, oznaczenie końcówka SD używał scalaków Philipsa. Nie w tych podstawowych, tam miał swoje. A Technics, czy tam jak to woli Panasonic, cały czas jechał powiedzmy na swoich wyrobach, co się chwali. Czy jak to woli Matsushita, o, tutaj jest diamencik potrójny. Tak, dobra. To też mówi nam o tym, jak Technics był dość zaawansowaną firmą technologiczną w swoim czasie właśnie w sprzęcie audio, tak? Oni tego naprawdę, zresztą każdy prawie nam katalog pokazuje, że akurat na naszym kanale tych Technicsów za wiele nie było, ale jeżeli jest, no to jest tego sprzętu dość spora ilość, więc nie zakopywali gruszek w popiele i jednak jechali starali się na rynek wypuszczać coś na każdą kieszeń i w różnych, że tak powiem, formatach, tak, wizualnych. Okej, tutaj zaczynamy od Silica, 87 rok, więc trzeba było ten nowy napęd, nowe medium zakorzenić jakoś na rynku, więc to był taki, co teraz jest takiego fajnego, Spotify, tak? Tego Spotify jest do dupy i w zasadzie nie jest wasze, natomiast w tamtym okresie, no, takim Spotify'em 80 lat to były płyty CD. Małe, lekkie, praktycznie nie psujące się, chyba że bardzo chcieliście. No i w zasadzie kompaktowe, jak sama nazwa mówi. Tutaj już SLP 500 nam wchodzi. Ja z tej serii miałem, nie pamiętam niestety który model,
One właśnie tutaj, jak widać, takie zieloną poświatę, tu jest szybka i ta płyta mogli i to zrobili, podświetlili ją na zielono od góry. No to tak, no to też Philips taki zabieg stosował w niektórych swoich odtwarzaczach CD. Żeby było widać, czy jest płyta, bo to inaczej, jak włożycie tam rękę, to wam ją upierdzieli i skończycie bez ręki. Może odciąć, może palce. Tak, dokładnie. No okej, programator to niestety zdjęcia tego katalogu są pocięte. Tu mamy drugą część. No w zasadzie co tutaj mamy w tym CD 500? Właściwie nie jestem pewien, czy tego właśnie nie posiadałem. Ja go kiedyś wytargałem właśnie z Przoka, dosłownie z kontenera. Miałem to szczęście, ale to było kupę lat temu, kiedy jeszcze takie rzeczy latały na Przoku, bo akurat wyrzuciłem swoje rzeczy. No i ku mojemu zdziwieniu po prostu przyszedłem do domu, włączyłem i zadziałał. To jest chyba cały fenomen TechX-a. Przenosić coś takiego raczej działa. Nadal. O, tu mamy inne modele. Już bez tej kieszeni. 3 seta i PJ. No to w zasadzie tutaj co można powiedzieć o tych modelach? Od 500 obcinali dalej, nie? No to jak zwykle się dzieje, tak? Tak. Są obcinane funkcje, ale wizualnie nadal są ładne i teraz wiesz, dorwać taki model w tym wydaniu. Wiesz co, tutaj przyznam się szczerze, na CD-ki Technicsa mało zwracam uwagi, chociaż to maleństwo na przykład mi się bardzo podoba. Z tym wyświetlaczem to wygląda jak LCD wyświetlacz. No, w zasadzie tak, tutaj dumny napis digital, żeby zapchać dziura była jakaś. Tutaj też digital. No swoją drogą może mi się przyjdzie, czy... Ale też ja pamiętam bardzo dobrze, że w Grzesiu lata 80., drugą połowę lat 80., jak wchodziły magnetowidy, jak tam rodzice kupowali za marki czy za dolary, już nie pamiętam, magnetowid, także takie napisy właśnie na sprzętach czy na telewizorach digital, na pilocie od telewizora digital, one były bardzo pożądane. To świadczyło o tym, że to jest właśnie ten digital. No właśnie chciałem to powiedzieć, że większość ludzi nie miała pojęcia, co to oznacza, ale jest lepsze. Oczywiście, ale ten napis digital robił robotę i od razu byłeś tak poziom wyżej, nie? Niż ten, kto miał w domu Rubina tam, czy innego Jowisza. Znaczy powiem ci tak, to chętnie bym widział na tatuażu kogoś digital. To ten lepszy, szybszy. No dobra, widać tutaj, na tym przykładzie widać, że CD-ki się troszeczkę upowszechniły, bo już nie ma jakichś takich, mówiąc brzydko albo ładnie, wykwintnych rzeczy jak wertykalne CD, bo też były takie pomysły, żeby płyty wsaniać pionowo, nie jak zwierzę placek wkładać, tylko pionowo wsuwać. No dobra, cofam co mówiłem. No widzisz, I nagle przychodzi coś takiego. Tak, i tutaj właśnie to robi Technics po prostu. Co robi? Robi wielkie bydle. Tutaj chyba jest tak, jest głośnik odsłuchowy. Tak. Właśnie zastanawiam się nad sensem, tak, bo to widać, że to jest studyjny. No jest ten głośnik odsłuchowy, tutaj widzicie pod głośnikiem jest speaker on-off, więc jego można sobie było wyłączyć, tak? I regulować tutaj chyba głośność. Regulacja głośności, także to całkiem fajnie, nie? W ogóle bardzo ładnie to wygląda, bo ta maskownica jest taki metal wyprofilowany, jak czasami mamy w kolumnach głośnikowych, czy choćby Marki RFT. po filterach do mikrofonów, jak teraz mam, albo w RFT, tak, więc... Okej, natomiast o co tu chodziło? To nadal to był czas, kiedy te sprzęty cieszyły oczy, kiedy ci designerzy starali się zrobić coś oryginalnego. To niewątpliwie był wygląd oryginalny, tak? Proszę, mam jeszcze V-meter na lewy kanał i na prawy kanał. No, gdzie Zauważyłeś? Dobrze. Tak, bo jak można nie zauważyć? Więc... Tylko ja się robię rozkminę po co. Znaczy ja rozumiem po co, bo to jest powiedzmy do dostosowywania utworów w jakimś studiu muzycznym, bo bardziej niż te V-metery, które są nomen zajebiste. No mimo wszystko to jest chyba jedyny z analogowymi V-meterami CD na rynku, bo były oczywiście z V-metera, no, z miernikami wychyłu powiedzmy były z cyfrowymi, były Pionier i nagrywarki wszelkiej maści późniejsze Philipsa też miały. No te z całą pewnością są analogowe. Natomiast mnie bardziej interesuje to, że to był strasznie precyzyjny sprzęt. Poza tym, że musiałeś obserwować jednym okiem, czy płyta się nadal kręci, bo to wiesz, mogło się przestać kręcić, to oprócz sekund miałeś jeszcze klatki, dosłownie frame tutaj opisane. To jest ciekawe. Czyli super dokładne dostosowywanie, powiedzmy, rozpoczęcia sekundy, milisekundy utworu w stosunku do
od razu zobacz, miałeś podgląd całego czasu utworu danego, oddzielna funkcja, więc to było ważne. Myślę, że to był raczej sprzęt do rozgłośni radiowych, gdzie rzeczywiście ktoś tam za konsolę to musiał włożyć płytę, inaczej nie dało rady. I widział, utwór 3.15, mam tyle mogę obciąć, tyle muszę obciąć i tak dalej. To zapewne tu jest do przesywania, a tu jest fader od prawej jeszcze, żeby można było szybciutko wyciszyć i to by miało sens. Jak reklama wchodziła. Tak, ja tam nie wiem, czy jeszcze powiedzmy od tego suwaka, co mówisz, fader, nie jest przycisk start-stop, tak? Na lewo. Tak, na górze, bo przesuwanie tutaj masz płynne w tym joysticku. No, sobie kręcisz. Tak, mówię o takim przycisku na górze, ale no dobra, nieważne. W każdym bądź razie sprzęt obecnie nie jest tani, jest, dobrze wygląda i ja bym go z domu nie wyrzucił, nie? No, tego na pewno. Potrzebny czy niepotrzebny, z pewnością są lepsze, były lepsze, odtwarzacze są lepsze, ale to jest znak swoich czasów, to robi robotę, to wiecie, jakiś, No jest statek. Jak piękne, kanciaste auta rajdowe lat 80., które robiły robotę, tak, Delta Integrale czy Audi Quattro. No to jest... Też może nie są piękne, ale są pożądane. Chce się na to patrzeć i wiele osób chciałoby to mieć. A teraz sprawdzam lewym okiem sobie, bo ja niestety jeszcze drugiego monitora nie podpiąłem, ale planuję. SLP50, jakie to są pieniążki? Ile to trzeba płacić? Wiesz co, ja nawet nie muszę sprawdzać, ja ostatnio widziałem, no to te pomiędzy 3,5-4 tysiące chyba trzeba wydać na coś takiego. No okej, czyli tak taniej... I nie zawsze sprawne, bo chyba widziałem za 3,5 tysiąca niesprawny, tak? No ale to i tak de facto jest, powiedzmy, cena nowego, jakbyś szedł sobie, nie mówię o Yamaszce, ale coś takiego, no nie wiem, dobra, nie będę po filmie wymieniał, ale nadal to jest cena 3,5 tysiąca, powiedzmy, to jest taka cena do przełknięcia. Tak, no w przypadku sprzętu uszkodzonego jeszcze masz fachowca, który ci to zrobi, bo... Dobra. Nie o tym program. Były duże, to teraz małe. Tak. Walkmany. Nie możemy tej nazwy używać, to już my możemy, oni nie mogli użyć. No to przenośny odtwarzacz CD w tym wypadku, tak. Etui, pytanie, zasilacz jest. Baterie to miały w ogóle? Wiesz co, tak, to powinno mieć baterię, bo ja mam coś podobnego i jest na baterię, jest oprócz tego na zasilacz. Myślę, że nie byliby tak nierozsądni, żeby nie zrobić tego na te dwa paluszki, czy tam dwa akumulatorki. No by trzeba było zrobić. No dobra, jest. Boc, przynajmniej baterie. w moim wypadku na jednym i drugim, Jest na baterię, więc bardzo ładny. Taki Walkman. Discman, no przytuliłbym go. Bardzo fajnie, to fajnie się prezentuje, ja to mam nawet podłączone. Ja to kiedyś na jakimś shorcie pokazywałem wam pionierka Philipsa, tak? Tak. I on cały czas fajnie działa, ja go mam tutaj gdzieś właśnie, chodzi mi tutaj coś. Mamy przewijanie, natomiast wstrząsodporne to raczej nie było co bardzo. Nie, wstrząsodporne to nie było, to można sobie między bajki włożyć, także z tym się... Jaki był sens tego? Sens tego, powiem, był taki, że można to było wziąć do torby, pójść do kolegi, do babci, dziadka, tam sobie podłączyć, posłuchać i później zabrać to do domu, po prostu nie targając się z 4 czy 5 kilogramami odtwarzacza CD pod pachą. Ewentualnie w samochodzie to podłączyć pod jakiegoś Alpina bez CD, bo te samochodowe odtwarzacze to jest ciekawostka, czy w 87 pewnie były jakieś już CD samochodowe, bo na pewno, ale no, to była jakaś alternatywa, jeśli miałeś wejście. No to pod warunkiem, że zaraz później jak wszedł jakiś tam Lexus LS, czy miałeś Eskę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wrażliwe na wstrząsy, więc to musiałoby wjechać w jakimś tam, powiedzmy, albo innym Citroenie. No ale pomysł użycia jest. Pomysł fajny, to jest urządzenie de facto, nie jest to urządzenie wynośne, w sensie tego słowa, że idziemy na rower, czy idziemy pobiegać, słuchamy, bo nie. Natomiast to jest urządzenie przenośne, tak? Z miejsca na miejsce, nie zabiera dużo miejsca, jest leciutkie, można tam sobie podłączyć i to jest sens tego urządzenia, bo to nie ma nic wspólnego z późniejszymi odtwarzaczami CD, gdzie były te bufory pamięci i można było się trząść, tak? I to teoretycznie działało, czy tam powinno działać. Tutaj czegoś takiego nie ma. Dobra. No i płynnie żeśmy przeszli do gramofonów. Tak, czyli technologia, która już de facto została wyparta i przez kasetę, i przez napęd CD powoli została wypierana, bo to raczej lata 90. Gramofonu już w 90 latach nie było w Technicsie.
Były kasety, były CD. Więc to jest taki łabędzi śpiew, tak? Tak to się mówi. No Gramofonów, czyli... Łabędzi śpiew. Dokładnie, więc to jest to po prostu, no, złote, a skromne. Co tu powiedzieć, no, pełen manual. Nie ma co tutaj dużo mówić, no wystarczy pooglądać, no i jest no pięknie, tak? No, tutaj cieszy oczy. To jest coś, no mówię, złote, a skromne. Włącz, wyłącz i tyle. Tak, jakiś tam silniczek mały napędza to wszystko, jak widać. Zawieszone też jest, tutaj już się chyba nie bawiono. Pewnie kwarc może jest jakiś. A widzisz, ja szukałem przełączników i jest na bogato tutaj na tym drugim kawałku zdjęcia. Tam był gramofon, a tu mamy resztę do sterowania. De facto, więc picze, nie picze, wszystko jest, proszę pana. Nie możesz tego powiększyć, czy to tylko To już jest powiększone. Aha, to już... No, bo to jest kamerka do zdjęcia, tak. Jest gramofon dobra. i jest część... Tak, teraz już widzę. Zasilacz plus sterowanie, więc to na pewno, no... Nie będziemy sprawdzać, ile to kosztuje, bo gramofony akurat mogą kosztować, a też szczególnie. Tutaj jest... Ale tu już mamy to samo w jednym kawałku. 3. I to jest taki gramofon, który by mi się marzył. Bo nie wiem, czy wiecie, ale niestety te gramofony z tym ramieniem takim tendencjalne, tak? No. To są najdoskonalsze gramofony, jakie można sobie wyobrazić. Nie mamy jakiegoś tam przekoszenia, nic takiego, po prostu wkładka jest idealnie prowadzona wzdłuż płyty. To są najdoskonalsze urządzenia do użytku, powiedzmy, używania płyt. Tylko ich dużą wadą jest to, że przeważnie, tak jak na przykład tutaj, jeden typ wkładki możemy zastosować i do widzenia, chociaż tutaj widzę mocowanie headshella jest też, więc tu akurat mogę się mylić w tym wypadku, ale jak macie takie tendencjalne gramofony, to przeważnie jest wkładka T4P. Jeden patent napędu sprzedawany różnym firmom, czy to Akai, czy to Pioneer, czy cokolwiek innego. T4P musi być, nawet Sony też T4P wkładało, więc ktoś tą wkładkę wymyślił, ten napęd opatentował i później patent sprzedał lub sam napęd i nie wkładali to do wozu. Tak to mniej więcej działa. To tak samo jak z portami w komputerze. Macie HDMI, macie DisplayPort. HDMI, czemu jest wypierane? To jest akurat ciekawostka, którą ostatnio słyszałem. Nie licząc tego, że ma trochę gorsze parametry od DisplayPortu, jest to, że HDMI za każde gniazdko płaci się tam powiedzmy centa za patent. Więc ktoś sobie zrobił DisplayPorta i teraz zmiana warty. Ok. Następny jest tradycyjny, natomiast zapewne równie drogi. To, że jest na kwarcu, no to chyba nie będziemy tutaj wyjaśniać. Stroboskop też już nie był potrzebny, myślę, ta technologia za już tak dopracowana, że no nie trzeba było, po prostu nie trzeba było mieć nic prócz czystej płyty. No i kawałka drewna. Tutaj też nam opisali, widzisz, pod gramofonem wkładka T4P. Także. Tutaj? No, tu jest T4P. Tak, na dole, po prawej stronie. Ton bar EPC P30. Aha, T4P, dokładnie. A tutaj, aha, T4P, dobra. No to T4P. I M1 to już mamy tradycyjny i chyba taki jest najbardziej pożądany, czyli widzimy stroboskop na wierzchu. Ale T4P też przyjmie. Tak jest, tak jest. I 2,5 kg chyba waży talerz, więc tutaj jest 2,5 kg. Tu mamy 1,5 kg. No tak, 2,5 kg talerz. No talerz, waga talerza, no jest ważna, bo to bezwładność, jak już jest obrot utrzymany, no to łatwiej mu obroty utrzymać po prostu, bo tak bardzo nie zwalnia, jeśli zwalnia silnik lub cokolwiek innego się dzieje. A tutaj co mamy? Jakiś badziew, aha, SL1210. No dobra, wiem. Tak, no tak, najbardziej kultowy, poszukiwany i tak dalej, nadal produkowany. Gramofon, który wytrzyma wszystko. O tym to podejrzewam, już tyle filmów powstało, że nie ma co tutaj rozkminy dłużej robić. Czy jest dobre, czy niedobre? No jest dobre, skoro nadal jest produkowane, prawda? No i tyle. Jest ładne, chociaż z wyglądu to powiem szczerze, ta M1 bardziej mi pasuje, no ale tutaj można cuda wyczynić. Były ładniejsze. Też nie nadal produkowane. Tak, były ładniejsze. No, klasyka kontra nowoczesność. I nowoczesność wygrała w tym wypadku. 1000 wysetka wygrała. No już chyba wcześniej troszeczkę. No i tutaj pokaz biedy nie biedy.
SLQ300, no to już wiadomo, kwarc, QX, T4P, no czyli T4P wkładeczki wszyscy już używali, nie było lepszych, gorszych. No i w zasadzie co? Tutaj będziemy odcinać kupony, tu już pewnie nie ma kwarcu, No tak, tutaj nie ma. ale napęd bezpośredni. A To tu już pewnie nie ma. niżej. Też Również bezpośredni, tak, bezpośredni, dokładnie obcięte T4P. funkcje. A tutaj może wreszcie pasek? Nie. Direct Drive, proszę. A tu masz kwarcowy napęd, znaczy się kontrolę. Tak. Który kwarcały? Tutaj? Tutaj ten, tak. Ostatni SLDD3, tak? No, tak, SLDD3, spójrz. Direct Drive, no dobra, ale gdzie tu jest kwarc? Gdzie ty ten kwarc widzisz? Direct. Tutaj gdzieś jest napisane? No to a jak jest robiona kontrola prędkości talerza, Grześku? Nie jest. No, Jak zajebista. to nie jest? No normalnie, no nie masz, ale nie masz kontroli, co ty gadasz. Wybór prędkości, wybór stop i do widzenia. Nie interesuj się, bo kociej maczki dostaniesz. To po prostu to działa. Tak uważasz, że Tak ani tego, przypuszczam. ani tego nie ma? No ale działa. Natomiast ciekawe, czy To będzie było następny. możliwe, nie? Dobra, to idziemy w było dół. możliwe. Idziemy w dół, proszę pana. Natomiast tu będą tak, to są paskowe, czyli tu mieliśmy dwie strony. Ta strona jest są direct drive'y, czyli DD, QD, kwarc pewnie. No, to ten będzie kwarcowy. QD2. No, kwarc, no. QD2, QD3 to są kwarcowe, bo jest Q, jak kwarc po angielsku. A Direct Drive to z racji tego, że jak Q wyrzucili, to by było D3, no to drugie D dali jak Dominik. Dzisiaj prawie nie przeklinam, zobacz. Więc dali DD, Direct Drive. Po prostu. Może chory jesteś? Nie, po pracy człowiek zmęczony jest troszeczkę. Tu zamula. Czyli tu mamy BD3. No to już rozkminiliśmy, zobacz jaki geniuszem zbrodni jestem. Belt Drive. Czyli tu mamy paskowy. Dobrze, napęd paskowy. No BD, a tutaj na powietrznym powinien być BD21, czyli już taki dla każdego coś miłego. Tylko wszędzie mamy tą chyloną wkładkę T4P. I bym się zastanawiał, czy tutaj bym wybrał coś z tego, natomiast no dobra, tutaj linearkę to bym wybrał, no. Mimo, że paskowe. Najciekawszy z tych wszystkich, bo no, wkładka ta sama, natomiast no, myślę, że prowadzenie taśmy, tak. Taśmy, tak. Tak, ramienia prowadzenie jest dużo lepsze niż w takim zwykłym gramofonie. Dobra. Jeszcze więcej gramofonu. No jak to w Techniksie, no Ja gramofony, pierdzielę. magnetofony. No. T4P, no i tutaj mamy co? Linearkę To coraz bardziej, linearne, tak. coraz Linearne, bardziej to okrojone. Tu mamy wybór utworów zapewne. Jeszcze zobacz, masz przyciski. Tak, masz 8 utworów. Możesz sobie nacisnąć i wybrać na przykład 7, jeśli oczywiście przerwy pomiędzy nimi nie są zbyt małe. Tu już tego nie mamy. Cała reszta jest ta sama. Ale to jest zaczekaj. Bo to jest pełen automat, tak. A, bo ten jest jeszcze na kwarcu ten pierwszy. SLL3. L1 jest na bezpośrednim napędzie. J3 to jest jakieś małe gubienko, ale chyba też raczej cenowo będzie dobrze się trzymało, bo jest malutkie i ma wszystkie funkcje tego większego modelu. Sztos, dla mnie sztos. Uwielbiam takie malutkie. A ten się wydaje jeszcze mniejszy, ale chyba wątpię. Tak zdjęcie po prostu wygląda J2. 30, tak, to jest mniej więcej to samo będzie. 30 cm. Tak po prostu zrobili, że ten niby jest mniejszy. Ale ten tutaj nie ma wyświetlacza, a ten tutaj ma wyświetlacz do czego? Do prędkości być może. No nie, no z cyferką pojedynczą. Bez przesady. Wiesz co, ja mam coś podobnego u siebie, ale to teraz nie zobaczę, bo musiałbym może wrócić ścieżki na drugą szczytuje. stronę. No. I tutaj co mamy? Pełnoautomatyczny, platę szpileru. No, po prostu mały. Linearka. Tak, Mały przebija. awariat, tak? Mały awariat. Fajne są w ogóle. Ja widzę, że na przykład te gramofony, te tangencjalne, one jakoś tak
wielkich cen nie osiągają. Tak czasami mi się daje, że ludzie do nich z takimi długimi zębami podchodzą. Natomiast to jest bardzo fajny sprzęt, bo kiedy to nie odpalisz, to zawsze ci wiesz, rusza z miejsca. Przynajmniej w moim przypadku. Ja mogę pół roku, rok nie używać, Grzesiek. I działa. Odpalam i działa, tak? Okej. Znaczy wiesz co, może to kwestia namaszczenia też, bo płytę to jest tak z namaszczeniem, a tutaj w tych czasach to płyta chciała być płytą CD. Wkładasz, odpalasz, jedziesz. O, w ten sposób. Tu już są. Tu mamy elementy do zabudowy własnej, tak? Jeśli ktoś miał... Znaczy, jeśli kogoś było stać na coś takiego jak tutaj, to zapewne stać go było również na stolarza odpowiedniego. Czy funkcje są? No tak, oczywiście. SP10 MK3. Czyli tu mamy napędy same. I tu mamy co? Aha, konfigurację. No dobra, czyli obudowę można było sobie zrobić. Tak, obudowę widzisz, jeszcze można sobie ten w ogóle było dokupić, tutaj masz. No ale to tak wygląda, jakbyś po prostu kupował w częściach ten gramofon, bo to powinno być teraz pokazane, że... Nie za bardzo wiem, ja się mogę oczywiście mylić, tak? Człowiek wszystkich rozumów nie pisał, tylko jaki sens, jak można było od razu to kupić W złożone. całości, właśnie o tym mówię. Też nie zawsze, jeżeli tak się zdaje, że wiesz, wszystko kupimy sobie osobno, a później sobie sami złożymy do kupy, to nie zawsze wychodzi taniej też naprawdę, Właśnie, nie? tak to się wygląda, bo nawet te wcięcia tutaj na napęd są zupełnie inne w tych wszystkich trzech. To by miało sens, jeśli byśmy mogli, nie wiem, ten napęd włożyć do tej obudowy z tym ramieniem, tak? No tutaj też właśnie mi tak przeszło przez głowę. No dobra, może te ramiona jeszcze można wymienić. To będzie dość podobne, ale tak poza tym, co tu masz? A, zobacz. Uwaga, gratis. Waga jest gratis, z całą pewnością gratis jest ta waga. No, do ramienia. Aha, bo tu jest, no tak, do ramienia też, ramiona się różnią również długością. Tak. Swoją drogą, waga jest analogowa. No okej, ale załóżmy, że to są 3 topowe zestawy Technicsa, wersja DIE. Zrób je sam. No dobra, przed gramofonu przebrnęliśmy, nie mówię, że to była droga przez mękę. Tu jakiś wykresik mamy. Okej, mamy wykresik, no i mamy kawałeczek jednego z takich, no co tu dużo gadać, no jeden z top 10 czy tam top 20, bo tych magnetofonów ogólnie było bardzo dużo ciekawych, to nie jest tak, że top 10 można by było wyhaczyć. Ja powoli dochodzę do wniosku, że jeśli bym miał zrobić swój top magnetofonu, to byłby top 20. I to nawet nie wszystkie miałby w łapkach, a niektóre to pewnie nigdy bym nie miał w łapkach. No z pewnością, to jak już nie pamiętam, ostatnio właśnie z kimś rozmawiałem na ten temat, także to wiesz, tak naprawdę to, czego my żeśmy tutaj dotknęli, co żeśmy zobaczyli i tak dalej, to ja nawet nie wiem, czy to jest procent, to może być bliżej promila, bo tyle było, nawet dość uznane firmy robiły tak rzadkie sprzęty, tak, sprzęty, które się nawet na aukcjach nie trafiają, albo się trafia raz na rok, półtora na dwa, gdzieś na eBayu, nawet nie u nas, że odważyć się zbudować swój top 10 czy top 20, no a później wyjść na idiotę nie jest wielką sztuką. Natomiast tutaj mamy setkę Technicsa, no. Setka Technicsa w tym wypadku w ogóle, jeśli chodzi o firmę Technics, no to jest top. Opus Magnum. Tak, nazwijmy to Opus Magnum, zaraz po nim była 85, także 85 jak RSB setka to jest naprawdę pożądany magnetofon, wydaje mi się, ale przez to, że jest pożądany też często, no, tak jak w przypadku swego czasu Dragona, no osiąga jakieś tam wywalone ceny, aczkolwiek jest nadzieja, bo Dragony już są po 15 000 i taniej, a pamiętasz, jak żeśmy jeszcze z 2-3 lata temu kręcili wielkie słowo, 25 odcinek były po 30 000, tak? Także słuchajcie, tak jak za komuny lokomotywy taniały, tak teraz Dragony tanieją i więc jest okej, tak? No to te Technicsy, to znaczy wiesz co, bo przeważnie to jest tak, ktoś kupi Dragona, Dragona, do przeproszeniem, choinkę tam wsadzi, jeśli chodzi o pieniądze, tak? I później szybko pieniążki wróć do mnie albo jeszcze zarób 100%, nie? Bo kupiłem Dragona, a tupie, to jest tylko magnetofon, nie? Znaczy wiesz co, ja mam ból tyłka, bo ja kupę kasy wrąbałem w magnetofon, tak? No wiem, no. Ale to jest magnetofon, który jest z tego samego, no jest starszy, 79 rok. Ale w tym cholernym magnetofonie było zrobione i wymienione wszystko. Każdy rezystor, kondensator, oryginalny zamawiany z Niemiec, wiem dlaczego Telefunken model 300 kaseciak jest drogi,
bo to jest jedyny dawca części do mojego magnetofonu. I dlaczego te magnetofony są w top 10, ale nie są w top 10? Bo jak on się rozkraczy, to jest ciężko po prostu o dawcę części. Albo dbasz, jak dbasz, tak masz, no. Tak masz, tak. Tak, po prostu z tym magnetofonem jest taka opowieść, że po prostu Technics jak się rozdupczy, myślę, że silnik jesteś w stanie sobie nawlec albo wymienić, znaleźć. Po prostu jesteś w stanie, te części są jakoś tam zamienne, tak? Lepsze lub gorsze, ale jesteś w stanie wyłożyć silnik, wyłożyć głowicę i tak dalej. W przypadku... Tak, mnie nawet jakiś czas temu, już nie mówiłem czy nie, do jednego z Technicsów udało się kupić oryginalny silnik, tak? Tak zwanego nosa, leżaka w kartoniku kupiłem i po prostu udało się kupić. Nie wiem jak to jest teraz, tak? No i działa. No, czy działa to nie wiem, bo kilka lat już tego magnetofonu nie słuchałem, tak jak zawsze mówię. Im bardziej nie słucham, tym bardziej boję się tego włączyć, bo wiem, że może się okazać, że człowiek lata temu tam jakieś pieniądze w to wrzucił, chodziło pięknie, a teraz nie chodzi, więc... No woła pieniądze, no już wiesz, opłaciłeś okres użytkowania. To jest takie nakręcająca się petla nienawiści, tak? Znaczy nie On nie chodzi, ja nie włączam, bo się boję tego włączać. Darek, ale to wrzuciłeś parę... Nie chodzi. Bo to jest tak, te sprzęty, podobnie jak wszystko, nie są wieczne. No magnetofon i tak moim zdaniem one były na wyrost żywotne, patrząc na to jak teraz są produkowane na przykład samochody. Ale chodzi o to, że wrzucasz pieniążek, tak, naprawiasz ten sprzęt, masz okazję go słuchać przez 2, 3, 4 lata, cieszyć się nim i wrzucasz następny pieniążek. Ci, którzy wrzucili pierwsze pieniążki do tego, kupując je jako nowe, oni mieli prawo się tym cieszyć trochę dłużej, 10-15 lat, bo tych pieniążków dużo wrzucili. Ty teraz po prostu, jeśli masz coś, co jest dla ciebie mega unikatem, wtedy trzeba wrzucić prawie ekwiwalent tego, co było wrzucone, jak to było nowe. Grześku, jest też druga kwestia. Obawiam się, że to znaczy się porównanie do samochodu jest tak najbardziej okej, nie? Bo w przypadku nawet takich lichych rzeczy, tak? Mówi się Technics, serwis, wymieniłem paski, wymieniłem rolki. Wiadomo, jaki to tam serwis, nie? To no dobra, ale trochę roboty jest. Ale do czego zmierzam? Te oryginalne części w oryginalnym montażu, jakie były montowane kiedyś tam 30-40 lat temu, miały w mojej ocenie lepszą jakość niż te nadal produkowane paski i rolki. Tak samo jest właśnie z samochodami. Ja mam tam stare Volvo i nie powinienem tego auta ratować, ale ratuję je tak średnio co rok, co półtora, parę tysięcy w nie wkładając, ale o co chodzi? No i kiedyś przyjeżdżam do mojego mechanika, no i mówię mu, słuchaj, tamto, mówi, słuchaj, ja ci zamówię najlepsze, ale wiesz co się dzieje? Mówi, ja już z perspektywy lat widzę, że nawet te topowych producentów części, które nie były montowane na pierwszy montaż, tak? Ale możemy je kupić w sklepach motoryzacyjnych. One kiedyś trzymały jakość, a w tej chwili nie trzymają jakości. Po prostu nie trzymają jakości. Pojeździsz trochę i faktycznie ja całe zawieszenie, nie wiem, zrobiłem rok, półtorej, 2 lata temu. Ja prawie tym samochodem nie jeżdżę. No ja ostatnio go wyciągnąłem, pół roku auto stało, tak? No ale wiesz, że zadbane, no to trochę uruchomiłem, odpaliłem, tak sprawdziłem. Po pół roku stania, nieużywania auta i pojechałem sobie nim tam gdzieś, zrobiłem powiedzmy tam 400-500 kilometrów tym autem, nie? I słyszę, że już mi coś zaczyna w przodzie lewym pukać, stukać, kiedy ja wszystko wymieniłem. Wahacze, amorki, sprężyny, osie, półosie, ćwierć osie, chuj osie, rozumiesz? Ale nie używali go przez pół roku. No nie używałem, no rzadko używam, no z drugiej strony, no to też może wpływać na to, że takie rzeczy się dzieją, nie? A propos tego, że boisz się łączyć magnetofonu, to z samochodu też powinien się... Tak, dlatego to jest... Do samochodu też powinien się tak podchodzić. To jest właśnie to jest taka nakręcająca się spirala nienawiści, rozumiesz? Im bardziej ja nie włączam, tym bardziej się boję, a boję się dlatego, że nie włączam, żeby się nie rozczarować, żeby się nie dowiedzieć, że coś jest spieprzone. No. Trzeba jeździć rowerem, proszę pana. Tam powietrza napompujesz i większość działa. Nie. Ja czasami rowerzystów spotykam na drodze, no to zęby zaciskam, jakoś ich omijam, nie? Jak jedzie prawie całym pasem drogi on sam, albo jak się już dwóch obok siebie zabierze. Panie... No nic, no przepisy przepisami, tutaj będziemy prawidłnie, ja jestem też rowerzystą, ale zgadzam się troszeczkę, jeśli ktoś Dobra, koniec pierdzielenia, bo tu weźmiemy po prostu komuś na odcisk i tyle, nie ma co gadać na ten temat. No możemy, to prawda. No, więc nie ma co, wracamy do RSB Stat. Co w tym jest takiego fenomenalnego? Także jak to było, syjoniści do syjonu, a rowerzyści na ścieżki rowerowe, no. Tak Pisarze do pióra.
Dokładnie. Dobra. Wracamy do RSB 100, czyli w zasadzie mamy na bogato, bo mamy co najważniejsze z tych funkcji. Dolby BC mamy, ale mamy też DBX-a, co jest raczej super rozwiązaniem, bo to wiele osób tutaj potwierdzi, że DBX to jest najlepszy system możliwy, jeśli chodzi o redukcję szumów. Dolby to jest takie... No tak, Było trzeba tylko tanie. powiedzieć, że Technics w latach 80. naprawdę już w swoich podstawowych modelach magnetofonów stosował DBX-a, także No, coś lepszego ale fajnie, tak, zainwestowali. ale tutaj, ale to jest powiedzmy ładnie zrobione. Coś nam się tu świeci, coś nam się wygasza, więc... Dokładnie. I co najważniejsze, mamy tutaj oscyloskop. To nie jest tak, że to jest wyjątkowe pod tym względem magnetofon, bo mamy tutaj powiedzmy 400 Hz i 12,5 kHz, czyli do biasu, akurat nie pamiętam czy 400 do biasu, czy 12,5 i do poziomu, tak? 400 to jest chyba poziom, 12,5 kHz to jest do ustawiania poziomu biasu, przy tutaj mamy kalibracji, tak? To nam się wyświetla, to nie jest unikatowa funkcja tego magnetofonu. Tego miało dużo więcej sprzętu i w zasadzie to jako tako chyba się broni przede wszystkim właśnie tym, że jest dość odporny na użytkowanie ciężkie, czyli nadal zachował swoje właściwości. No Direct Drive wiadomo, napęd super i tak dalej. No i w zasadzie idziemy teraz do mniejszych modeli, 85. On jest Tak co? jest. Też No to jest głowicowy. obcięta setka, można powiedzieć, 85. Nadal fajny magnetofon i Znaczy również... mamy no, wszystko to samo, tylko nie mamy tutaj regulacji poziomu. tak, tej, która była tam nie poniżej. Dokładnie, a nawet Onkyo Integra miała tam pod sobą jakąś regulację, więc to jest powiedzmy zwykły magnetofon z DBX-em, który kosztuje pewnie kupę kasy. No i 55, tutaj już nie piszą, że jest 3-głowicowy na dzień dobry, Drakoffe, czyli 2 głowice, jest wyszukiwanie pewnie utworów, to ATS. Ale również zobacz ma DBX-a z prawej strony przycisk nad Zgadza wejściem się. chyba mikrofonowym, tak? Mają te znaczki Technicsa 3NR, 3 systemy redukcji szumu w wypadku i to jest RSB55. Parametrów tutaj jeszcze nie mamy, więc nie będziemy się zachwycać nimi. No kto jest zainteresowany, zawsze można sobie zrobić klatkę stopą. I znowu jedziemy w dół. B40. W zasadzie teraz by można by porównać tego. Ładny wyświetlacz, soft touch, wszystko mniej więcej na tej samej kaście zbudowane. Zauważ, obudowa, podejrzewam całe to mocowanie jest takie samo, również DBX. Tu już mamy to samo. Dużo ładniejszy swoją drogą ten wyświetlacz, że jest w 253 niż B40. No ale seria A B... zauważ, że 253 masz pilota na przewodzie. No okej. Fajna dobra. sprawa. A i ten pilot widzisz für Deutschland, także one też był do RSB setki, 85, 253. Okej. Więc I tutaj... kto ma setkę, a nie ma pilota, to powinien mieć pilota. Przynajmniej za 3-4 tysiące. No i w zasadzie coś sobie mnie, z mojego punktu widzenia teraz, bo 3 głowicowych już mam wystarczającą. RSB 78R, czyli z autorewersem. Wkładam całą kasetę, słucham od strony A do końca strony B. I to tak, powiem szczerze, jeśli ktoś ma magnetofony, powinien mieć coś z autorewersem. Bo tak to zasuwa jak przy płycie, no to trochę rzadziej niż przy płycie gramofonowej, ale zapierdziela co chwilę, chyba że ma długi kabel, bo tak też to rozwiązanie jest sobie przy fotelu magnetofon, tę kasetę sobie obraca, prawda? Znaczy się nie obraca kasety, po prostu zmienia, obraca głowicą tam raczej. Ale na nie, ja pewno, mówię w przypadku zwykłego bez autorewersu, tak? Tu musisz co chwilę wstać A, o i tym mówię. obrócić. Dobra, no to zgubiłem wątek. No tak, i to nie powiedzmy ratuje synchronizowaliśmy sytuację, tego. no jest tutaj na bogato, no tutaj taki akurat mój faworyt. Coś co ewentualnie myślę jest w miarę w zasięgu finansowym, to jest właśnie RSB 78R, aczkolwiek pewnie jak sprawdzisz cenę, to mi wybijesz to i uświadomisz mi, jak bardzo się mylę pod tym względem. No ale to niekoniecznie, masz już 49 również jest Oczywiście, autorewersem. bardzo ładne, wyświetlacze super. Nadal ładny, tak. No, czy ja bym na to nagrywał? To znaczy nagrywać można, oczywiście jak na każdym magnetofonie, natomiast nagrywanie na czymś takim wymagałoby powiedzmy pewnego wkładu czasowego w celu ustawienia odpowiedniego poziomu nagrywania. O. Wkładamy kartecę, testujemy, przykładamy jakiś tam sygnał testowy, sobie wrzucamy, a były takie tunery z generatorem częstotliwości na przykład 400 Hz, żeby sobie można było ten Tak jest, nawet poziom mam taki ustawić. tuner. Dokładnie, więc ustawiamy sobie, sprawdzamy czy nagrało, robimy korekcję tam o ząbek 2 i wtedy wiemy, że poziom jest dobrze ustawiony w stosunku do źródła, więc to nie jest tak, że 3-głowicowe są dużo lepsze, po prostu są dużo łatwiejsze w obsłudze, wygodniejsze i tak dalej. Natomiast
jak zawsze pewnie coś za coś, bo na przykład stare 3-głowicowe to było tak, że mam taki przykład zresztą, mam takiego starego Amiga, którego będę 3. lub 4. raz pił z tego serwisu, tak jest aż tak upierdliwy. Ogólnie działa, ale jeszcze nie nagrywa. Tam jest rozwiązanie troszeczkę inne, bo te głowice kanapkowe, przynajmniej w tych poprzednich 3-głowicowych magnetofonach, to one są głowicami kanapkowymi, czyli coś, co było przez producenta magnetofonu, przez firmę, która to wymyśliła, przewidziane jako duży element, zostało podzielone na 2 mniejsze elementy, czyli mamy 2 głowice i do tego mamy starą kasetę, która ma 1 filtr przykładowo w środku. Bo zauważ, kaseta magnetofona, to mnie też zastanawiało ostatnio, tak propos serwisu, który wykonuję sobie na Philipsie. Nie wiem, czy się poddam, czy się nie poddam. Ale te stare magnetofony szpulowe Philipsa, one również mają filtr, które dociskały taśmę do głowicy. I to Zgadza się, to dawało było radę. To jest takie popularne rozwiązanie z rozwiązanie. lat 60. ten filtr. I Philips to stosował dużo dłużej, bo po prostu czym mniejsza przestrzeń pomiędzy taśmą, materiałem magnetycznym a głowicą, tym lepiej, więc Philips to jeszcze na chama docisnął filtrem i bardzo dobrze zrobił. Bo tak między bokiem a prawdą ciężko znaleźć drugi, lepiej nagrywający magnetofon szpulowy niż Philips, na przykład 4504 lub pochodne. Po prostu nie ma i koniec. I akurat miałem tą okazję, że obiektywnie dałem tacie tego Philipsa. Na przykład mu podsunąłem taki coś jak Akai GX77, nie? Całkiem fajny magnetofon szpulowy. On powiedział, Philips nagrywa lepiej. 620 Akai. Philips nagrywa lepiej. Cokolwiek nie dałem, Philips i tak nagrywa lepiej. Trochę szlak trafia, bo to jednak fajne miśki są. No ten GX77 to by się broni innymi funkcjami, bo to jest 747, tylko wersja mini. Bo jak on powstawał, to raczej ludziom chodziło o to, żeby to było małe, kompaktowe, mieściło się w małym mieszkaniu, a nie wielkie bydle, które jest wielkości telewizora, po to, żeby słuchać muzyki, skoro można to zrobić na kasecie. Więc tak po prostu to wyszło. Natomiast Philips, dobra, za bardzo odleciałem troszeczkę od tematu. Chodzi o to, że ta kaseta z tym filtrem była dostosowana do pojedynczej głowicy, prawda? I ona wtedy optymalnie bo teraz tak mi to przyszło do głowy po prostu, jak rozmawiam tutaj z Darkiem, że kasety niestety z niej mamy, ale ta głowica, powiedzmy przeważnie jest właśnie, ma te takie garby, tak? Czyli gdzieś tam po środku jest ta przestrzeń. De facto wymiana w kasecie być może filtru na jakiś bardziej dostosowany do kształtu głowicy miałaby trochę więcej sensu. Bo ta przerwa pomiędzy głowicami jest, powiedzmy, jako taka, jest tam powietrze. To jest taka ciekawostka. Myśl bezużyteczna, aczkolwiek dająca do myślenia, więc zostawię to w taki sposób. Dobra, autorewersy. O, to są rzadkie rzeczy. To Palicho B28R, czyli jednokieszeniowa już taka wersja z analogowym licznikiem. No ale tu już jest ładnie. To jest chyba licznik na środku, prawda? Te ścieżki. Być może było programowanie utworów, trudno mi powiedzieć. Okay. Ja niestety miałem już modele z lat 90., które wyglądały w mojej ocenie bardzo przeciętnie, to jeszcze wygląda bardzo ładnie, to jeszcze Tak, wygląda i pięknie. co jest lepsze od pojedynczego magnetofonu z autorewersem? Cieszę oczy. Podwójny magnetofon z autorewersem. Podwójny, tak Więc więc. jedna kieszeń tylko do nagrywania, jak widać tutaj. Mamy przycisk tylko w Tape 2. O dziwo zrobili to odwrotnie, bo przeważnie Tape 1 jest po lewej stronie, tutaj jest na odwrót. Następny, no, też może się podobać, ma DBX-a. Super. Pytanie, no tak, pewnie tylko jedna kieszeń. Ale zobacz, tutaj DBX jest, tutaj jest DBX, tak, jest chyba DBX, tak, 3NR, więc DBX Dolby BC. Tu mamy też, więc wszędzie to już wkładali w 1986 roku. Tak jak mówiłem, nawet w tanich modelach wkładali tego DBX-a. No to już softacza nie masz zwykłe przyciski, zwykłą klawiaturę, tu masz pewnie wybór taśmy. Gdzieś tutaj możecie DBX-a włącza, High Speed Dubbing już tutaj widzę, o, razy 1, razy 2. Więc można było piracić sobie muzykę dowolnie. Tak, no trzeba tylko mieć na uwadze to, że razy 2 to dużo, nie dość, że sama taśma, tak, traci na jakości, przegrywanie powiedzmy z CD-ka na taśmę lekko traci się na jakości, to jeszcze dawanie później razy 2, na przykład przegrywanie na kasetę, czy z CD-ka, czy z innej kasety jeszcze bardziej traciło na jakości, także to taka... No ale zobacz, bardzo tutaj to traciło na jakości, to No. powiedz mi, znaczy, dobra, tutaj traciło to na jakości, a z drugiej strony mamy magnetofony, które mają 2 prędkości, mają niższą, wyższą, bo abstrahując od tego, że mamy model
1 lub 2, który ma normalną i niższą prędkość, tam 1,72 cm na sekundę, mamy tą wyższą, czyli no dobra, no to już chyba głupoty zacząłem gadać, to lecimy dalej. Najniższy model RSB11 też może się podobać. Prosty, nie ma nic, nie ma 3 systemów redukcji szumu, więc mamy tylko Dolby i pewnie tylko Dolby B. No ale jest ładny. Dobrze to zaprojektowali. Jest po prostu ładny, skubany. Tutaj Technics. O! Za dużo tego. B25. No tak. Tutaj mamy tak zrobione B28R, B25, czyli pojedynczy. Ale ten już nie ma autorewersu. Naprawdę nakichali tych magnetofonów. Tutaj już zrobili taki wyświetlacz nie LCD, tylko mamy diody poszczególne Taki segmentowe. dość spory mamy tutaj ten. Diod. Tak, ale to są pojedyncze diody, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diod i to wszystko na kanał. Bardzo proste rozwiązanie, Tak, to jak aczkolwiek mówisz, one są takie segmentowe, także to nie są osobne jeszcze diodki, tylko tam jeden segment składa się tam z 5 czy 6, nie? no tutaj mamy dwukieszeniowy magnetofon bez autorewersu, więc to już mamy naprawdę takie do słuchania wystarczy, no i ten mam nadzieję, że jest ostatni, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo audiofilskiego powietrza, czyli mamy zajebiście dużo miejsca, jeśli chodzi o rec indicator, no, olbrzymie miejsce, dumny napis Dolby BC, który zajmuje dużo więcej miejsca, mniej diodek, jeśli chodzi o to, no i w zasadzie co, odpycha się, o Boże, jest jeszcze niżej, dobra, 450. No to teraz gdzie jest Wally? Bo teraz się a nie, wyrzucili tutaj, przepraszam. Dolby mamy Dolby mam in-out i pewnie no tutaj ciężko mi określić, co tu jest BC, a tu mamy Dolby B po prostu w niższym modelu 250, czyli to samo, ale jeden przycisk obcięli i już parę dolarów oszczędzono. Dobra, przeżyliśmy magnetofony. To w wielu katalogach właśnie z lat 80. nam się trafia coś takiego. A tutaj mamy takiego naleśnika na ścianę. Tak, ta myśl nie umarła. Są takie urządzenia, właśnie na ścianie Bank Olufsen jest myślę takim standardowym przykładem czegoś, co można było sobie zawiesić na ścianie lub głęboko w meblościance. No tutaj chyba najlepsze są z tego wszystkiego mimo wszystko te głosiki, bo akurat okazję mieliśmy z Darkiem tutaj odsłuchiwać dzięki Arturowi, którego pozdrawiamy tutaj z tego miejsca, te same powiedzmy przetworniki, natomiast te tutaj to chyba są trójdrożne swoją drogą. My mieliśmy okazję słuchać wersji dwudrożnej, to były SBR chyba 30, tak? Były dwudrożne, czyli mieliśmy ten element na środku wysokotonowy, ale tutaj mamy jeszcze podział, czyli mamy zewnętrzną membranę, która pewnie współpracuje z tą wewnętrzną membraną, która opiera się na wewnętrznym głośniku. To jest w ogóle abstrakcja, ale zrobić trzydrożną kolumnę w taki sposób, no to już trzeba mieć fantazję i naprawdę zezwolenie albo dostęp do, albo nie będę mówił do czego dostęp. Natomiast super sprawa, że one oprócz tego są jeszcze do tego płaskie, więc to też jest w ogóle sztos. No i w zasadzie taki powiedzmy boombox, ale nie boombox. Sterowany z pilotem. No boombox jak no nie, boombox, to nie jest taki boombox. ładny zestaw. No właśnie, nie. Myślę, że to tego warto szukać, jeśli macie troszeczkę pieniążków w portfelu, bo takie rzeczy nie to będą niestety będą kosztować. No bo wiecie, to takie gadanie, stary sprzęt audio, nie? No możecie coś kupić za 100 zł, tak samo jak możecie kupić, nie wiem, 15-20-letni samochód za 1000-2000 zł, ale możecie szukać lepszego samochodu, z tego samochodu będzie droższy, no to jest akurat już taka ciekawostka większa, to no patrząc na analogią samochodową, to jest odpowiednik już takiego Porsche. Nie mówię, że to jest Ferrari, to jest odpowiednik Porsche, może czegoś szybszego, troszeczkę lepszej wersji, czegoś standardowego. Jeśli chodzi o samochód oczywiście, nie wiem, Ford Focus ST, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze mówię. To jest Ford Focus ST, czyli on będzie droższy, bo jest ciekawszy po prostu niż standardowy Focusik, to tak samo jest ciekawsze, niekoniecznie to gra, łeb urywa i tak dalej, 2 razy 32 W, tutaj podano przy 8 ohmach, ale kurczę, cholera wygląda, cyfrowy tuner, tutaj V-metery potężne, tutaj nie wiem, czy to jest wskaźnik chyba głośności. To jest na pewno sprzęt rzadszy i ma swoje plusy, ma walory wizerunkowe, no. No, wizualne. Tak jak wizualne to może mieć zły. Właśnie. Dobra, tutaj mamy mikro zestaw
Nie wiadomo, jakie wielkości te Mikro, pionki były w może oryginale. Mikro, może i mini. No właśnie, no to jest troszkę na pewno troszkę mylące, więc one nie są takie duże, jak się wydają. 2 razy 28, a może co? Król. Teraz, wiesz co, może gdzieś tu będzie jakiś opis. 18 wymiary tego cm typu. szerokości. 18 Piękne. centymetrów. To na Cholera małe. szerokość. No, To tyle chyba co ruskie tory, nie? Jakoś tak 16 czy 18 centymetrów. A propos ruskie tory, ja nie wiem, czy znacie, jak to było, żeby nie spalić? Ruscy budowali tam powiedzmy w XIX wieku te tory, nie? No i tam jakiś tam Wania, Sasza budują te tory, no i się pytają kierownika, bo kierownik mówi, że nie mogą być tak jak powiedzmy na zachód od nas, no bo wróg wiedzie, nas zaatakuje i tak dalej. Matuszka Rosja, czy rządził car, czy pierwszy sekretarz, mają zawsze tą samą szajbę. Ktoś chce Matuszkę Rosję skrzywdzić, nie? Wieczny wróg. No i gadają, nie? No to zróbmy inny rozstaw torów, nie? A o ile to mają być szersze te tory, nie? Zróbmy szersze, a o ile? On mówi o chuj, nie? No i dlatego są szersze, to nie wiem, 16, 18 czy 20 centymetrów. No. okej. Dobra, To taka historia. No, to by się zgadzało. Okej, natomiast no, zestaw jest przepiękny. Może dowcip lekko spalony, ale ja się zawsze z tego śmieję. A to najważniejsze, żeby mnie się podobało, nie? No okej. Ty zobacz, po ile chodzą te SA007 Technicsa, bo to jest piękne. Mamy przede wszystkim w międzyczasie, to tutaj zobaczmy, co tu jest, czyli mamy kasetę od góry. Jak to jest segmentowe, to jest naprawdę sztos, ale kurczę, chociaż może jest segmentowe, mamy opisane. Co nie, tu są... Jest segmentowe i nie jest segmentowe, to są 3 segmenty. Takie mam wrażenie. Albo więcej. No dobra, sprawdźcie, bo to SA0... Jaki to jest symbol SA? Tu jest tak opisane, tak. HAFI Component SA007. To 007 myślę nie jest przypadkowe, tak Nie jest Bonda. tak. Jest to tak. absolutne minimum, taki gadżet właśnie miniaturowy, tak samo jak w Bondzie, miniaturowe, jakieś miniaturowe, no może łódź podwodna nie, ale miniaturowa bomba, pistolet, cokolwiek. No i tym się kierowano w latach 80. To jest zupełnie inna logika niż teraz ludzie myślą sobie większe, lepsze, tak? Będę miał większe magnetofon, zagra lepiej, większe kolumny zagrają lepiej, tak? Bo jest power, większy samochód, będę mógł więcej na drodze. Gówno, prawda? Ogólnie, no dobra, do większego się więcej upcha ewentualnie. Ty wiesz, że nie Jak tam gnój się wozi na pole, to lepiej mieć większą przyczepę. Można nawet... Nie dziwota, że tego nie widać. Nie ma? Nie ma. Przynajmniej, no wiesz co, na eBayu sprawdzałem, nie ma w tej chwili nic. No dobra, no ale powiedzmy, załóżmy, że coś takiego istnieje, no kaseta jest samochodowa, de facto wkładana, wsuwana, bez autorewersu nie upchali. Tutaj dlatego się zastanawiam, czy są segmenty, bo no tak, te 2 pierwsze od góry to jest jeden segment, bo to jest w sumie nadal kaseta, czyli drugi jakby element to jest sterowanie od nich, bo tu mamy poziom, przyciski i wybór. A widzisz, teraz widzę, bo byłem na innym ekranie, teraz widzę, że to tak właśnie samochodowa kaseta wkładana jest po No jest długości, po szerokości. Tuner cyfrowy, upchali tutaj programator. Upchali, tu mamy wzmacniacz, czy tam przedzmacniacz. No i jeszcze pici, ale ładne V-meterki. No i to robi Technics właśnie. O, dodatkowo jeszcze korektor, jakby ktoś chciał. Wiesz co? Grubo. To jak tutaj się patrzę, bo tu mam miarkę przed sobą, taką mam matę modelarską, to faktycznie jak to ma 18 cm, to jest niesamowite, więc te wariaty z szachów mogą tak faktycznie wyglądać. Koło tego, jak tak spoglądam, że no co to jest 18 cm? No to jak te ruskie tory, nie? Nic takiego. No powiem ci, ale to na mnie robi naprawdę duże wrażenie, że zrobili coś tak małego, po prostu ładnego. I to jest taki sztos. W tym katalogu na tą chwilę to u mnie wygrywa, jeśli chodzi o taki must have. Czym mniejsze, w latach 80 tym lepiej, bo to był top właśnie wtedy. Nie wielkie rzeczy. Zresztą no, tu mamy końcówkę mocy wysterowaną do 300 W piku, więc no, jak ktoś potrzebował jednak więcej mocy, to jednak znaleźli się ludzie, bo to chyba pod koniec lat 70 to wszystko zdechło, bo jednak ci producenci tych 100 W już stwierdzili, nie ma sensu, za duży nakład środków, za dużo materiałów, a i tak gówno z tego wychodzi, powyżej 100 W na kanał, więc sobie odpuścili. No oczywiście były takie sprzęty w cudzysłowie dla wybranych, żeby się pochwalić na przyjęciu, to ma 300 W, a przeważnie tej osoby, której to pokazywałeś koło dupy to lata, bo ewentualnie ładnie brzmi. No okej, fajnie.
A to 300 W to jest takie pojęcie abstrakcyjne, tak? To tak jakbyś powiedział, mam zieloną trawę. No masz. No i fajnie. No, dobra, czyli tutaj No mam mam. 180 W. Ja też mam, przecież większość osób ma zieloną trawę. Aha, i tu jest preamp do tego, do końcóweczki, więc i preamp wygląda tak, no fajnie. Można Jest klapka, trochę pokręcić, klapka tak. zawsze robi robotę, bo to taka Klasa, tak. tajemniczość i niepewność kryje się za tą klapką, także fajnie zawsze jest klapkę Aha, mieć. klapka, słyszałem klasa AA. Klapkę. Ale zobacz, klapka jest, ale przez wzmacniacz tutaj purystycznie zrobiliśmy tak zajebisty sprzęt, że nie potrzebujecie regulacji barwy. Nie ma. Nie ma regulacji barwy, nawet Nie pod ma. klapką. Być może Nie gdzieś ma. tu balans jest po lewej, tutaj mamy diodę balansu, ale no jakiś potencjometr to nie widzę. To jest chyba, Grzesiek, taki już coś jakby wzmacniacz kina domowego poniekąd, prawda? Znaczy Podejrzewam. dużo źródeł jest na pewno, to się zgodzę. No właśnie. No ale wiesz, to jest dla turystów, bo już jest tak zajebisty, że bardziej zajebisty nie może. Jest po prostu, to jest taki samolot, kurde, że skrzydeł do latania nie potrzebuje, to już jest mistrzostwo. 2 razy 330 W, tak? No, to już jest rakieta, o. No. Nie samolot, tylko rakieta, to już skrzydeł nie potrzebuje. No pali chorze kolumny do tego do dupy podłączone i albo pomieszczenie z tyłka i trzeba wyregulować, bo inaczej się nie widzi, albo słuchamy cicho, bo tak, nie? No. No, po to jest regulacja. Tak jak byłem turystą, tak muszę to odszczekać, bo rzeczywiście tutaj ostatnio była ciekawa pomiędzy znajomymi rozmowa naszymi na temat tego, że kolega chciał sobie wymienić kolumny na większe, ale dokładnie z tymi samymi przetwornikami. I w zasadzie tutaj doszliśmy do wniosku, że w jego warunku, w jego pomieszczeniu wystarczy tą gałką od basu przekręcić troszeczkę w prawo i będzie to samo. Bo dokładnie te same przetworniki, tylko że w większej obudowie były. Więc po to jest regulacja, to jednak się przydaje. I tak ja to mówię. Jako zatwardziały lampiarz, 2 razy 330 W tutaj nawet. Tak, 2. No to już tak powiedzmy, no te 330 W. A co jest najlepsze? Tutaj wrócę do tego, bo dawno do tego nie wracałem, nie? Te 300 W to jest mniej więcej właśnie tak jak tutaj na strzałce. Mniej więcej oczywiście, tak? Ale patrzę na decybele, bo tu chyba są decybele, tak? 0 decybeli, czyli Tak, decybele, 3, no powiedzmy tutaj 5 decybeli, tak? No. 5 decybeli, czy taka różnica pomiędzy dobrymi kolumnami a kiepskimi kolumnami. 5 decybeli, 95 a 87, nie? To jest różnica pomiędzy 300 a 1000 watów. Tyle trzeba pompować energii więcej, 700 watów od 300, żeby osiągnąć te 5 decybeli. A to Teraz już wiesz po co to jest? No wiem. Znaczy to już nieraz było mówione, nie? 5 O tym. decybeli, to Tak. wiesz. I masz różnicę właśnie 300 a 1000 watów. I tak samo jest tutaj, to jest też różnica powiedzmy, no trochę więcej, no też około 6 decybeli, tutaj 100 a 300 watów. Też 5 decybeli w sumie, 5 decybeli dokładnie. I tak samo 5 decybeli jest różnicy, przykładowo, czy może więcej, troszeczkę pomiędzy 10 a 100 watami. To wszystko możecie zrobić za pomocą w miarę dobrych głośników. A poza tym głośniki grają, nie wzmacniacz. Wzmacniacz tylko i wyłącznie buczy bez głośników, więc to jest co najmniej połowa sukcesu dobre głośniki mieć. Tak a propos. No tak, to połowa tak, no. Tu mamy preampa, już do regulacji dali. Jednak wzmacniacz też gra w jakimś tam... Tak, mamy Nie tylko sam wzmacniacz, ale jeszcze ten jakieś źródło trzeba mieć, tak. 3 wkładki MM mamy i 2 MC do wyboru, więc tutaj na pewno dla miłośników gramofonów preamp z przeznaczeniem. No i cóż, mamy gałeczki, mamy wszystko pod klapeczką, to co Darek lubi, tak? SU A4MK2 i A3MK2, czyli był MK1 jakiś wcześniej, który pewnie się różnił kolorem podświetlania. A5, no tutaj już nie będziemy się podniecać, mamy do 300 watów i preamp już troszeczkę, no też ładny skubany, nie? Ale już nie mamy tak rozbudowanej sekcji, mamy tylko wybór MM-MC, dwukładek, więc tamten zdecydowanie bardziej stawiał na takie audiofilskie odsłuchiwanie, no bo to kurde wiesz, z płyty CD to my jesteśmy ciule, jak słuchamy albo z kasety, no prawdziwy audiofil to słucha tylko i wyłącznie z płyty wideo, no dobrze, brzmi to dobrze, ale nawet audiofil jakby miał jakąś płytę taką drogą, to by się posrał, jakby miał słuchać tego 100 razy dziennie. A wiesz czemu? No czemu? Bo by ją zniszczyło. I tutaj No opada zmierzasz. tak, i tu opada kurtyna.
A wiesz, jak to jest z audiofilami, że audiofile kupią sobie tam 5, 10 płyt, 15, no i twierdzą, że to już jest właśnie że ten Grzesiek high-end, tak? Że oni już wszystko wysłuchali, wszystko wiedzą, oni mają najlepsze wydania. No No i dobrze. to w zasadzie się kończy. A druga sprawa jest tego, że też nie będą tego słuchać właśnie, żeby się ta płyta nie zniszczyła i ten sprzęt Tak. stoi i się kurzy, nie? I dlatego mam magnetofon szpulowy, bo jednak na przykład mam też taką płytę, która dla mnie osobiście cenna dość. Kiedyś mi się udało kupić właśnie Das Mensche Maschine, pierwsze wydanie Kraftwerka. Uwielbiam ten album. No i fakt to w stanie takim całkiem zajebistym, więc w zasadzie pierwszy, ostatni odsłuch tej płyty był po prostu za akopane magnetofonu szpulowego, na które to nagrałem. Teraz mogę sobie słuchać. Jakość jest bardzo dobra, bo to jest magnetofon szpulowy. Najpierw nagranie było nagrane na właśnie magnetofonie szpulowym, nie na jakimś drucie, tylko na magnetofonie szpulowym. Dopiero później zostało przerobione tak, żeby na płycie można było tego słuchać. Więc de facto wróciłem do macierzy. No i to jest właśnie sens, na przykład jakby ktoś się pytał, po co ci magnetofon szpulowy? Tak, bo mam płyty. Tak, zgadzam się z tym, że w wielu wypadkach brzmią lepiej albo gorzej, zależy od wydania. I tak, szkoda mi, bo wydałem na to pieniądze, więc wolę sobie zgrać na szpulę, którą no, w zasadzie jak jest zniszczona, to nie jest mi szkoda jej wyrzucić, po prostu kupić następną. Zresztą no upartego zawsze można kupić nową, nie jest to tanie, ale ta szpula na następne 20 lat starczy na nagrywanie i kasowanie i odtwarzanie, więc w sumie to też nie jest taka zła kwota, patrząc na ceny płyt winylowych, które teraz są, bo no też poczuli krew wydawcy, no to już ceny poszły do góry, tak? Wszędzie płyt i sami się zaorają, bo płyty ogólnie nie będą dostępne, zamiast zwiększać ten rynek, interesować nowych ludzi. Ci starzy po prostu kupią wszystko, a cała reszta będzie po prostu wisiała, ewentualnie ktoś tam kupi na prezent do znajomego. Właśnie te płyty obecnie, co są zrealizowane, ja mam kilka właśnie takich płyt, tak, pod tytułem, które możemy sobie kupić tam w sklepie muzycznym, w Empiku, czy gdzieś tam 150, 180, 200, 250 zł. No, też Ale poszło. które są tak dziadowsko zrealizowane, że to... Dlatego ja zawsze właśnie jestem zwolennikiem szukania starych płyt, jeszcze tych z lat 80. To są fajne płyty. Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że to były medium. To jest właśnie, to jest ten sam błąd, co każdy popełnia. Ja mówię o winylach w tej chwili, Tak, tak? tak, Bo ale- kiedyś wydaje mi się o CD-kach, teraz mówię o winylach. Słuchaj, ale to jest takie właśnie samo zaoranie się sprzedające troszeczkę, bo zamiast robić dużo tanio, żeby ludzie chcieli kupować, żeby słuchali cię, rypali z tego radość, nie bali się o to, że płyta się zniszczy, robią to samo, co Sony zrobiło z minidyskiem. Zrobili model, zrobili super napęd, ale się zaorali, bo byli zbyt egoistyczni i nie chcieli, żeby ktoś inny to wprowadził do obrotu, więc chcieli mieć monopol i monopol ich zaorał. Tak samo tutaj zaora się monopol na płyty. Być może kaseta się urodzi, o dziwo, bo kaseta jest tania, kasety można nagrać, kasetę można skasować. Cudawianki można z kasetą robić, więc kasetą być może nawet winyla przeżyje, jeśli chodzi o żywotność tego. A też czasami dobre wydania na kasecie, te stare nawet, na dobrym magnetofonie. Tu się kłania dobry magnetofon, tak? Tak. Ten magnetofon potrafi, bo tam pewnie jakieś korekcje są w tych urządzeniach robione. On Oczywiście. wydusza z tej kasety po prostu też, no, fajny dźwięk. Nie mówię, że to jest jakiś tam super Wiadomo, czyste. dobry magnetofon, tak jak twój, czy jakaś ta setka. Oczywiście zakładamy, że wszystkie są po serwisie, no bo to już nie ma siły, to są stare rzeczy, to trzeba przeserwisować. To nie jest takie czcze gadanie, że serwis, to jakiś, nie wiem, Paseczek to sobie sam wymienię. tak, na zasadzie szpanów, że ja wyserwisowałem, a ty nie wyserwisowałeś i ty jesteś gorszy ode mnie. Nie, no po prostu trzeba, no to tak samo mówimy, tak jak stary samochód, tak, stare rzeczy. To trzeba wyserwisować, ale to jeszcze może właśnie, tak jak Grzechu mówi, no dobrze zagrać, tak? Czy na innym Dragonie, tudzież jeszcze innym modelu na Tak, a co do Kamienicy wymiany i pasków zachęcam większość was samych, bo to jest kwestia trochę cierpliwości, pewnych jakichś podstawowych narzędzi, tudzież aparatu fotograficznego, żeby nie popierdolić śrubek przy skręcaniu. I jesteście w stanie, bo ja się strasznie na przykład, teraz powiem to brzydko, wkurwiłem na serwisanta, który mi zawołał 3,5 stówy za wymianę pasków magnetofonu. Zdrowo się wkurwiłem, Tak. bo to szanujmy się. Następny do zrobiłem tej sam. pory się nie odzywać. Tak, bo to bez przesady. Zrobiłem to w jedno popołudnie, czy tam 2 popołudnia. Starałem się wiedzieć, co robię, nie mówię, ale satysfakcja, jaką miałem z tego, że zrobiłem to samemu, nie przepłaciłem. I z tej perspektywy teraz mówię, tak? Widziałem, ile to mnie pracy kosztowało i powiedzmy znajomemu, jeśli bym miał taką, nie wiem, czy by mi przeszła ta kwota przez gardło, żebym powiedział, teraz mi młody kawalerze wypłać 400 zł, bo ci paski wymieniłem.
Ja wiem, że 30 zł to jest kwestia godzinowa, ale no pałowanie się przez 15 godzin z 2 paskami, no to jest przesada, chyba że liczymy czas na kuriera dotarcie, tak? Od zamówienia pasków, ale no poza tym, no to jaja, po prostu jaja. Dobra, bo to jest temat rzeka, bo to jednak ubezpieczenie, ZUS-y, KRUS-y i tak dalej. Każdy coś powie mądrego na ten temat. Są dwie strony medalu, natomiast tak, jeśli po prostu jesteście w stanie... O, może też jeszcze powiem trochę inaczej. Kiedyś w samochodzie dużo rzeczy robiło się samemu. Ilu z was teraz potrafi coś zrobić samemu? Bo się nie chce. Bo macie lepsze rzeczy, bo macie Netflixa, bo macie coś tak innego. Po prostu wam się nie chce. Leń dupę ściska, a następne pokolenie będzie jeszcze bardziej leniwe od was. I to będzie zajebiste. Bo to będziemy oglądać. Okej, kawka zaczęła działać, co słychać po moim głosie, nie? To prawda, akurat z tym lenistwem to prawda. Ja tu już bym musiał wejść na jakieś tam kwestie poniekąd rodzinne, żeby opowiedzieć o takich cudach, jakie się w tej chwili dzieją, no, że No wiesz o co chodzi, no kiedyś się... ludzi, którym się nie chce koła w samochodzie dopompować, tak? Myślałem wymienić, że powiesz koła, no ja... Nie, koła w samochodzie dopompować, ja tylko tak stoję i czekam, kiedy ty kurwa to koło dopompujesz? Jeździ, nie wiem jak długo będzie jeździł, ale jeździ. No okej, no poczekasz, lewe. obserwujesz... Jedź dopompuj, Tak. jedź dopompuj. Nie jeździ dalej. Dobra, to Jeździ jest... dalej. Już niedługo felga spotka się z asfaltem poprzez oponę. Wtedy Będzie Darek problem. co zrobić, a ja powiem chuj wie co zrobić. Dzwoń po lawetę. Wymień koło. Znaczy, gospodarku mi się przypomniało, jak w zeszłym roku spadł śnieg i to dość spory, dość niespodziewanie. To wiesz, ja podnośnik w tym śniegu pierdolony, za przeproszeniem z sweterku, bo jeszcze w miarę ciepło było. I wiesz, podnoszę i wymieniam te koła, ale wymieniam i właśnie o to chodzi, nie? Bo czasami chciałem się zapierdzielić jadąc do pracy następnego dnia rano. Ale wymieniam, no kwestia tego chęci, tak? Podnośnik, jakieś tam deseczki, żeby ci przypadkiem ręki nie obcięło i w zasadzie no spokojnie. Idzie wymienić. Klucz potrzeba, a tutaj do pompowania koła. No dla leniwych są kompresory przenośne teraz takie na akumulatory, takie małe chińskie popierdółka. A propos, ja ostatnio z tego kompresora korzystałem, bo ja go dostałem z samochodem, tak? Bo teraz też już kół nie dają, tylko mam taki kompresor, no być może to jest Chińczyk. Na pamiątkę, tak? To poleci rozerwało, a ty Nie, ale posłuchaj, i właśnie myślałem, że to jest coś takiego na pamiątkę, nie? Ale bratowej tam w aucie musiałem, brat mówi do mnie, kurde, trzeba by napompować. Ja mówię, słuchaj, spokojnie, mam coś w bagażniku, ja tego nie używałem, mówię do niego, chodź spróbujemy, nie? Podłączyliśmy pod zapalnicie. Ty wiesz, jak to fajnie daje? Wszystkie 4 koła poszły w górę. Wiem, ale zadziałało i się nie zepsuło, dziwo. Na akumulator czy na akumulatorek? To jest pytanie. Nie, to się podłącza, jeżeli dobrze pamiętam, do zapalniczki. Także tak, się ale ja mówię, że ja mam takie coś wielkości do roweru akurat, bo tak jak powiedziałem, ja lubię rowery, mam ich kilka, uwielbiam rowery. I też, no, nie chciał mi się jak zbierze pompować, no to kupiłem, podchodzę, robi, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. SUV10 tym razem Technica, bo no, dawno nie gadaliśmy, no to musimy się też nagadać troszeczkę. Są takie tematy. No bo były wakacje, tak? Ja byłem na wakacjach, Grzechu był na jakimś weselu, więc... No, daj spokój z tymi imprezami. A, dobra. No, ile można, nie? Tak, Ile można. Sporo. Computer Drive New Class A, czyli nowa klasa A. A czym była stara klasa A, to każdy wie oczywiście, więc nową się będzie jarał. Ale 2 razy 140 W przy 8 ohmach wycisku z tego wzmacniacza zintegrowanego, już by można powiedzieć. SU7, tutaj chyba byśmy bardziej oceniali wyglądem, czyli znowu obcięli jeden przycisk, tutaj podejrzewam jest Loudness, Mode, Phono, a tu mamy co? Phono, MMC, Mode, Loudness i Subsonic Filter. Ok. I tutaj mamy co? Bass, Treble, Balance, no reszta to samo, powiedzmy, obcięli emocji, do widzenia, tak robiono wtedy. Natomiast coś ciekawe, u Technicsa nie ma czegoś takiego, regulacja tonów średnich. Wysokie, niskie, kontur i wszystko. Nic ponadto. No to nie było tak popularne, to było raczej to był rzadszy wynalazek niż częstszy wynalazek. Oczywiście, bo te tony średnie to akurat z mojego doświadczenia z kolumnami jakieś tam, jako takie mam, to czasami niektóre dwudroczne kolumny wymagają tego, bo na przykład cięcie jest zbyt wysoko, ten niskotonowy już nie wydaje z tymi średnimi. Fajnie jest podbić troszeczkę średnie, żeby ten wokal wyciągnąć. Ale to jest moje zdanie, tak? Więc uważam, że no akurat czym jest regulacja, tym lepiej, no najlepiej korektor w sumie, tak? Ale z drugiej strony pierdzielić się z korektorem za każdym razem mi się nie chce.
Zresztą To co za dużo, to niezdrowo, tak? dokładnie. 2 razy 75 watów SUV4X, czyli ten najmniejszy. Oczywiście Computer Drive New Class A. Ile tam komputera? Aha, tu scalaka jakoś tam wsadzili. No i tyle. Komputer to było też takie dość odległe pojęcie. W 87 roku była Atari, czy tam Commodore, czy inny bagiet. I to był komputer, tak? A co robi komputer? No w zasadzie jakbyś się zastanowił, to mało osób odpowie. Co robi komputer? Dobra. 2. Tu w zasadzie też żadnych okrzyków nie mamy, radości z tego powodu. 45 watów. Mnie ciekawi jaki... ten jest ładny. No to już jest taka tanioszka. Tanioszka, ale ładna tanioszka. Tanioszka. Ładne kolory ma po prostu i tutaj masz mimo wszystko, widzisz, diodowy, na pewno nie po całej szerokości, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 dziurek, ale jakoś tak fajnie to wygląda. Takie właściwie lata 80. Miami i te sprawy policjanci z jajami. Policjanci z jajami, tak. Dokładnie, więc okej, jest korektorek, jest fajnie. Ten akurat tak z tych wszystkich, teraz jak przeglądam, tak na szybko, bez większej tam euforii, najbardziej mi podchodzi, bo tutaj już jest z domu wycięta, a widzisz, niby to samo, ale jednak ten do góry wypada lepiej. Tutaj też ząb wybity po prostu, tak wygląda, jakby ktoś mu przypierdolił i zęba wybił. Jak postawić jeden... No bo została obcięta funkcja w stosunku Wiem do o tego tym, no. Z450. No. Ale zamiast tą zewnętrzną po lewej obciąć, rozumiesz? Trochę inwencji włożyć, oni po prostu ordynarnie wypierdoli przełącznik, przepraszam. Tutaj nie wyciera dziury. No i tak zostało, no nie wycięli otworu, przepraszam. Otworu nie wycięli. Bo wiesz, to by dużo lepiej wyglądało jak ten... Dobra, czepiam się, wiem o tym. Z150 to już jest dużo kolorów, pewnie nic to nie dają te kolory. Tak jak otwór został, tak został. To być może nam się świeci tutaj to właśnie. Do góry, no nawet nie Tak, to, tutaj jak masz sobie źródła ewentualnie. Funkcję wrzucimy, Tak, właśnie, jak sobie tejpa. funkcję wrzucimy, tak. To po lewej niekoniecznie, no ale no powiedzmy starali się. O, może na tym, przepraszam, na tym mniejszym być widać. A, gówno widać. Nie, jeszcze Dobra, nie mam widać. nadzieję, że z materiałami skończyliśmy. Teraz co mamy? Tunery. No dobra, tu jeszcze będzie nudniej troszeczkę, aczkolwiek ten to myślę, że warto STG7, bo to podejrzewam jest taki tuner, że łapie stację w odległości, no po prostu robi robotę, bo są to z tunerami radiowymi to też jest dłuższe. Niby tuner to tuner, ale gówno prawda. Są lepsze, droższe, lepiej wykonane tunery i są proste, takie do słuchania lokalnych stacji. Myślałem, że powiesz, że łapie stacje, których nawet nie ma. Znaczy wiesz co, ale nie, to jest fakt, nie? No widziałem na przykład Revoxa A77, jak jest zbudowany w środku, no to tego nie można porównać do większości tunerów wykonanych przez następne 15 lat. Jest tak dobrze zrobiony. Jeśli chodzi nawet o ilość filtrów i tak dalej, to jest tuner. To gra lepiej. Tak samo jakbyś powiedział, że ten magnetofon, czy tam ten szpulak, czy to gra lepiej, tak samo o tym tunerze powiesz, jak go usłyszysz, gra lepiej. Bo jest zrobiony lepiej, nie szczędzono kosztu, bo cena była też wyższa w tym wypadku. I te topowe rzeczy mają szansę, tak samo jak ten tutaj powiedzmy STG7 ma szansę po prostu grać lepiej, bo więcej tej elektroniki zbędnej, bo do słuchania podstawowego radia zupełnie niepotrzebny, ale dla kogoś, kto już ma na czym słuchać, ma dobre głośniki, ma dobry wzmacniacz, to robi różnicę już w tym wypadku. To nie jest dla zwykłego zjadacza chleba, który jak ja na przykład wieczorem sobie rzuca radyjko. To jest dla kogoś, kto czeka na przykład na jakiś koncert, żeby go w studiu radiowym wysłuchać i chciałby to zrobić jak najlepiej. O, dynamika 116 dB i do 18 kHz. Dziękuję, kurtyna pada. Większość tunerów jest do 15. A tutaj masz do 18. Nie wiem, czy Pale FM na to pomagają, ale no jest i parametrowy jest grubo, tak? Dlatego obstawiam, że to nie jest ten tuner, bo tu masz tanie tunery. One w zasadzie mają wyświetlacze. Nie wiem, czy w garażu taki u mnie nie leży na przykład tuner, nie? Jako złom, który kiedyś dostałem. I w zasadzie tyle. Więc z tunerami też można zwrócić uwagę, czy czegoś lepszego przypadkiem pod nosem nie mamy. Nie wiem, tutaj tunerów chyba nie będziemy oglądać. A może obejrzymy. Chociaż w zasadzie one są tak podobne do siebie, że można powiedzieć, ten ma programator spokojnie. Tutaj mam jakieś dodatkowe pewnie filtry, wyciszenia i tak dalej. A najniższy co ma? Pewnie to sam. No dobra, nie ma cyfrowego nawet wyświetlacza. Dobrze, że skali analogowej nie zrobili. Ten najmniejszy jest dość smutny, więc... Włączasz, wybierasz zakres,
Cieszę się, że stereo się zapaliło. Dziękuję. To spełnia funkcję takie, a tutaj już szli po prostu w to, żeby wyciągnąć maksa. No i teraz właśnie mamy rzeczone mokry... korektory, tak. Tak, tu mamy mokry sen. No tutaj, no. Czy to są drogie rzeczy? Tak, to są drogie rzeczy. Bo tutaj mam jednak 33 częstotliwości na jeden kanał. To trochę dużo jest, ale swoją drogą, jak ktoś lubi, to dla niego takie dostosowanie. Natomiast korektor jest, no, ma sens, tak? Tam mam podobny de facto do DBX-a. Nie rozpakowałem go jeszcze. Nie rozpakowane, tak, w kartonie leży. Nówka sztuka, tak, dokładnie. Natomiast to ma sens, jeśli mamy, powiedzmy, jakieś tam miejsce i mamy osobę, chciałem powiedzieć brzydko, osobę, która odsłuchuje, my sobie siedzimy w tym fotelu i ktoś nam to wyreguluje. Tak. Żebyśmy tak, dobrze tak, słuchali tak jak chcemy, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, że podchodzę, o tu damy wyżej, wracam, siedzę, przesuwam do tyłu, o jest dobrze, jeszcze tutaj tamto. No, to jest po prostu... To można, Grześku, podejrzewam, pół dnia regulować, a później tak się okaże, że coś nie jest nie tak, no, bo dojdziesz do końca, tak, do tej, powiedzmy, 30, tej trzeciej pozycji i nie masz pewności, że jak zaczynałeś, to było dobrze, albo to jest faktycznie to, czego chcesz, więc to też regulacja korektorem. Ale to jest korekcja, czyli rzeczywiście szukamy tego pasma, nie musimy ustawić tutaj od razu w uśmiech Mariana wszystkiego, tylko po prostu ustawiamy, korygujemy tam coś sobie. Cokolwiek tam innego. Tak, na przykład mamy siodło pomiędzy głośnikiem wysoko-niskotonowym, bo przeważnie tam jak jest cięcie, czy jest 12 czy 6 dB na oktawę, jest po prostu pit, dziura, tak. Czy jest to obniżenie skuteczności mniejsze czy większe, ale jest i możemy to skorygować, bo to jest korektor, żeby delikatną korekcję, a nie żeby napierdalać konturem na dzień dobry. No i tu w zasadzie no jest na bogato, no to jest tak jak, nie wiem, w scenie z American Psycho wchodzisz i widzisz taki korektor, o ja pierdolę, ty to musisz słuchać muzyki, nie? Jak już taki korektor jest, no nie ma wała, nie? Audiofil. No dokładnie, jak ma taki korektor, boże, jakiej on muzyki musi słuchać. Znaczy się, to masz na pewno, czy tam kiedyś człowiek miał, tak, tam 30-40 lat temu, miał takie wrażenie, że ta osoba, która ma taki sprzęt, wie co robi, nie? A to nie zawsze tak jest. No dokładnie, po prostu ma sprzęt. Ale sprzęt jest bardzo ładny, to są korektory powyżej tam 1000 zł plus, tak? Tak, świetna sprawa, ładnie wygląda, także kto ma to super. O, tu mamy jeszcze, co mamy? Mikrofon do tego. Pobiera, dokładnie, tak jakbyście nie dali radę właśnie, to stawiacie taki mikrofon. Właśnie, to jest sens, tak, ten mikrofon pomiarowy. I wtedy wam koryguje tak, żeby było pasmo de facto na 0 ustawione, więc niekoniecznie wam się to spodoba, bo nie macie podbitych wysokich albo niskich, ale powiedzmy kwintesencją jest tego, żeby przebieg był liniowy. Żeby po prostu urządzenie odtwarzało taki sygnał, jaki dostaje, czyli było 0. Nie, że ma podbicie wysokie, podbicie niskie. To jest korekcja do waszych uszu, natomiast taki korektor ma za zadanie właśnie wyrównanie pasma. Nie podbicie, to do tego używacie, tak? Czy tam używamy korektora, natomiast tak, to ma wyrównać. I niekiedy tak po użyciu takiego mikrofonu może być zgrzyt zębów, bo się okazuje, że tak to nie jest to, czego szukaliśmy, tak? Bo wszystko jest płaskie. A to no i wtedy to jak podejrzewam 80-90% osób, które mają korektory i tak to podbijasz. No bo to ci się nie podoba. No bo to ci się nie podoba, ale o co chodzi? Masz, używaj i tyle. Dokładnie, każdy słucha po swojemu, natomiast korektory Technicsa tutaj z tej strony, no to jest każdy, to jest ekstraliga, jeśli chodzi o bogactwo. O, jest jeszcze jeden tutaj się taki... To autentycznie zawsze, znaczy z daleka ja bym to pomylił z Diorą. I myślę, że ktoś od kogoś zaczynał. Szczególnie ten tutaj. Tutaj właśnie tak, ja wiem co cię boli, no to faktycznie może trochę Diora, boleć, tak. Chyba ma 2 suwaki więcej niż Diora, bo Diora chyba ma 5 na kanał albo 6. A tak to jest po prostu Diora. Tu mamy też, to jest audio analizy. Aha, tu wybieramy częstotliwość, czyli tu mamy generator i podpinamy tego i wiemy, no mniej więcej się, to służy właśnie do ustawiania korektorów. Cholernie droga zabawka też. Jeśli posiadacie coś takiego, no to ja bym chętnie przytulił, nie mówię, że nie. Chociaż do testów coś takiego, bo tu mamy pokrętło częstotliwości, tutaj chyba mamy jeszcze mnożenie tych częstotliwości, jak dobrze pamiętam. I patrzymy mniej więcej jak tutaj na tym wykresie, czy jest 0, czy jest plus 5 i sobie wszystko możemy w tym korektorze ustawić tak, żeby było 0 właśnie. Wiesz o co chodzi teraz?
Tak, wiem. No To to już tak bardziej na manualnie, nie tak, automatycznie. go się ustawia. Bo ten poprzedni był automatyczny, on sobie automatycznie ustawiał te rzeczy, a tutaj po prostu manualnie sobie do 0 dB. I o to chodzi Tak, w korytarzu, tak. było 0 dB. Nie było przekłamań. Jeśli jesteście prawdziwymi decybelami, musicie wiedzieć, że nie warto być mniej niż 0. Dobra, tu co mamy? Tu mamy budżetowe receivery, amplitunery. Kurczę, jak na topowy model, to strasznie brzydkie to jest. No, to jest Smutne. słabe. No widać, że poszli po prostu wszystko osobno, tak? Albo preamp końcówka, albo zintegrowany wzmacniacz i tuner, tak? A to już tak troszkę po macoszemu. No, to było do takiego naszego polskiego sklepu, chociaż to i tak były za wysokie progi chyba, jak na Pewex. Tak sądzę, no, bardziej to się świeciło, tak? Natomiast tutaj ja powiem w obronę takich amplitunerów zwykłych, że jednak jeśli dołożymy do tego jakąś kasetę, dołożymy korektor, nie daj Boże z tamtej strony, to już to wygląda fajnie jako zestaw, więc to... Dołóż CD-ka i to fajnie wygląda, Tak, tak? dokładnie. Może... Same jest smutne. No i w zasadzie tutaj co? Najmocniejszy 2x47, no warto naprawdę na to położyli choinkę. No, 2x47, 2x37 i tutaj mamy 2x27, no proszę. I to jest max, gdzieś... który normalny zjadacz chleba potrzebuje. Tak. Do 50 W mniej więcej. Reszta to jest do posiadaczy rancha z olbrzymim salonem. No i takie kolumny to już wiadomo dla kogo. No nie dla mnie, nawet nie wiem czy miałbym gdzie to włożyć, szczerze mówiąc, bo to jest za duże. Jeśli bas ma 38 cm, to kolumna ma pół metra szerokości, no to jakieś jest duża po prostu, cholernie duża. I to nie jest po to ta kolumna zrobiona taka duża, żebyście się mogli połować i waszych sąsiadów w bloku. Na przykład dając jej te 100 W, bo skuteczność też jest podejrzewam potężna. No patrz, tylko 25 Hz przy takich gabarytach. No, ale zobacz, średniotonowy 22 cm ma, tak? Średniotonowy, tak? No to jest wielka locha. To jest po prostu sprzęt, to się nazywa Monitor 1. Zresztą, no, to jest po prostu kolumna głośnikowa do wielkiego salonu. 100 metrów, tak żeby z tych 100 metrów było słuchać, a nie żeby się z 5 metrów się cieszyli, ale to gra. Ja kiedyś takie tony 204 sztuki słyszałem po prostu odpalone na wzmacniaczu 1000 W. I powiem to tak, muzykę czułem w tym momencie faktycznie, bo kanapa, na której siedziałem w tym wielkim salonie, zaczęła się przesuwać. Natomiast całkiem sporą ulgę dostałem, jak wyszedłem na zewnątrz budynku, zamknąłem drzwi i wtedy było słuchać dobrze. Bo chyba w tym I tego znajomego spotkałem ostatnio, on powiedział mi, słuchaj, ja te kolumny sprzedałem wszystkie. Ja się pytam, dlaczego taki byłeś zachwycony? Bo to tak trochę mocy było, no 800 W sinus, to po 400 to szło, nie? On powiedział, no Grzegorz, bo to nie chodzi o to, żeby głośno słuchać, tylko żeby dobrze słuchać. I sobie kupił słupki. Ale jakie to były kolumny? Co to były? Tony 200. Ton 200 to są takie wielkie. Tonsile, myślałem, że ton 200 W sinus. Tanoje. 4 sztuki, tonsile. On sobie Okay. teraz kupił Tanoje. Tanoje, aha, to ten, dobra, no to już właśnie, bo właśnie myślałem, że ten Tanoje sprzedał. Aha, I się okazało, że miał przed tak, dobra, ale okazało się, że liczy się jakość, nie głośność. Głośność nie jest jakością, moc nie jest jakością samą w sobie, jest po prostu mocą. A że to was kręci, bo większość ludzi, którzy słucha, zajmuje się, kupuje, wydaje pieniądze na to, posiada hobby, tak obe, jest facetami. I facet automatycznie po prostu myśli, czym więcej mocy, tym lepiej. To dlatego niektórzy kończą na ciężarówkach. Dobra, tu jeszcze mamy budowę membrany. Znaczy nakładki na membranę w sumie, bo to tak często, gęsto ostatnio sobie spoglądane takie głośniki marki Saby. Są takie Saby płaskie. One są na portalu akcyjnym. Ja swoją drogą myślę o tym, żeby nie zrobić takich shortsów co dzisiejszego dnia. Może zwrócić uwagę, ale no mówię, do tego potrzebuję zaplecza technicznego, żeby to wykonać. I takie Saby są właśnie zrobione na nie dosyć do płaskiej membranie jak ten Technics, to jeszcze kwadratowej. Natomiast znalazłem zdjęcie w sieci i to jest w ten sposób, że kołnierz od głośnika zrobiono kwadratowy. Wrąbano tam właśnie taką membrankę jak tutaj, bo to też był sztos jak CD, to właśnie to też było takie cyfrowe 3D i w ogóle. Takie coś przyklejono do tego kosza, natomiast reszta jest po prostu obciętym głośnikiem łącznie z membraną i przyklejono do tej płaskiej membrany. Cała filozofia płaskiej membrany, że po prostu wycięli kawałek oryginalny i wkleili w to miejsce właśnie to. Ale wygląda super.
No. jest zabawne, jak mały jest ten wysokotonowy. Tak, 24 mm. mm, kurde. Tak, 24 czy 28, to pod spodem ma 8,8, tu mamy 22, no i tak jak mówiłeś, 38. Tak, to jest byk, to jest Ciekawe, byk to waży nieporównany. swoją drogą. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, to nie są kolumny, które nawet wykorzystacie, będziecie mogli się cieszyć, chwalić, że je macie, ale na tym byśmy skończyli. O, tu mamy pokazane, że ta fala się troszeczkę inaczej generuje, ale patrzę na to, że technologia zdechła, to chyba jednak nie do końca tak ma być, prawda? Szczególnie, że fala niskotonowca, znaczy przy średnio wysokim tonowym może jeszcze coś bym w to uwierzył bardziej. Natomiast rozchodzi się o to, że fala się rozchodzi dookulnie. To nie jest tak, że ona wali prosto, bo ona nie wali od tego głośnika od membrany, szczególnie od niskich tonów. Ona się rozchodzi. Głośnik może być obrócony membraną do środka, może być z tyłu niskotonowy i tak będziecie to słyszeć. Bo o to chodzi w tym subwooferze. O, nawet w środku może być zabudowany, bo mam przecież subwoofery baryczne, sam mam takiego Siemensa na przykład, czy tam jakiś tam jeszcze Tonsila mam też, był taki baryczny subwoofer i tam głośniki w ogóle niskotonowe są w środku, wewnątrz nie widać ich i to działa. Jak? Bo są rury, wydech, powietrze ten nie leci, nie, ale to leci powietrze, nie dźwięk. Znaczy dźwięk to dogania powietrza, ale to troszeczkę na innej częstotliwości. Dobra, to nie jest powietrze jako powietrze. Okay. Dobra, masz taki natłok myśli, że ja pierniczę. No, kawa wyszło, No. wiem. No. SBM5. Weszła ciekawa. No. Tak. No to powiem to tak, dobrze, z tej serii M1, M2, M5, M3, M4 pominęli. No to w zasadzie wszystkie są zajebiste, nie? Teraz JVC akurat mam. To będę testował takie fajne JVC. Bez płaskich membran, ale na aluminiowych koszach, więc też będzie bardzo fajnie. Tutaj już mamy co? Już mamy takie podstawowe rzeczy, które de facto nie są jakoś strasznie drogie na rynku wtórnym. Powiedzmy do 1000, około 1000 zł, bo teraz swoją drogą kolumny troszeczkę poszły do góry. Trzeba liczyć około 1000 zł za takie kolumny, no. Ale dość ciekawe, to znaczy ogólnie jeśli chodzi o TechXA kolumny, to moje zdanie jest takie, że przynajmniej do tej serii tutaj, to można brać w ciemno TechXA, one po prostu muszą zagrać, bo to całkiem fajnie zrobione kolumny są. Chociaż widzicie, tutaj na przykład mamy, to jest ciekawostka, 28 Hz do 33 kHz, ale aż minus 16 dB, to jest w cholerę jeszcze trochę, to jest kontur plus podbicie wysokich na maksa, żeby mieć te 33 kHz, to jest po prostu, no mówię, to nie istnieje, ale napisali, bo to jest miś na miarę ich czasów, żeby pisać właśnie takie bzdury. SBX100, tutaj to tak wygląda trochę, jakby tego ulica była obracana, ale to nie te kolumny są, prawda? No tutaj już powiem tylko tyle, że wzór liczą piękne. Na pewno małżonce jakieś się spodobają. No tu masz po prawej też FBR 200, tak? Płaskie kolumny. Tam były mniejsze chyba, te są... No tak, tam płaskie. były mniejsze. To można powiedzieć, że to jest nawiązanie właśnie do tamtych, tej mini wieży wieszanej na ścianie. Tak, i tu mamy membrany zewnętrzne, to jest membrana pierścień niskotonowy, tu mamy pierścień średnio niskotonowy i na środku mamy stały głośnik wysokotonowy. Jak tam magnes upchali, mam nadzieję, że kiedyś mi się w łapy uda dostać tą kolumnę, żeby wam pokazać coś w środku, bo sam jestem niesamowicie... Ale ty czekaj. Bo to jest, przepraszam, 32 pasyw. Znaczy się co? Membrana bierna jest albo z tyłu, to jest passive rider. Drivewagen, coaxial system 30. Znaczy tak, tu jest pytanie, to musimy się przyjrzeć, ale to może każdy jak ma takie zadanie domowe. Czy z tyłu jest membrana bierna? Trochę śmiem w to wątpić. Czy to tutaj zawieszenie zewnętrzne nie robi za membranę bierną, a tylko tutaj głośnik właśnie. jest na środku, po prostu taki sam jak w tych, co testowaliśmy ostatnio, tylko tu jeszcze zawiesili go po prostu, ale za fantazję to plus 10 u mnie po prostu. Bo cała reszta tutaj SBF2, F1, no to małe, ale dranie, a też szczególnie ładnie wykonane. Tak, to trzeba im oddać, bo no to jest mała kolumna, która naprawdę, mam takie SPF2 chyba, czy R2. To są akurat bardzo małe, trójdrożne kolumny, zamknięte. Ja jestem w szoku, może powiem inaczej. Ja jestem w szoku, że te R2, czy tam R3 w sumie, R2 są kolumnami zamkniętymi, bo to gra niesamowicie, ta kolumna, obchali tam 3 głośniki. To naprawdę jest super gra, dlatego jeśli chodzi o kolumny głośnikowe, jeśli chodzi o TechXA, naprawdę chylę czoła, bo tak jak się nie spodziewałem, tak zostałem miło zaskoczony przez tę firmę właśnie wykonaniem.
Okej, i tu lecimy dalej w dół. Tu już mamy takie prawie że budżety. Tutaj myślę, że raczej metalu nie uświadczymy w tych pierścieniach. Już tutaj plastik pełnym ryjkiem. X210. No to są powiedzmy takie zwykłe. O dziwo. Kolumny. Zwykłe, natomiast nadal wizualnie one się bronią. Zobacz tutaj 22 cm na niskim, 5,2 na średnim, 2,8 na wysokim. No i też parametry z tyłu. Ja bym chciał, żeby te kolumny były przedstawione na przykład 0 dB. Jakie to jest pasmo? Czy to nie jest przypadkiem pasmo rzędu 60 do 16 kHz? Bo tak też może być, proszę pana. Żeby było śmieszniej. To wszystko, co tutaj, co was kręci, to jest ściema. Ale mamy diodę LEDową. Widzisz tutaj nawiązanie na dole po prawej stronie. Tak, tutaj. wiem, wisi skubany. Właśnie. No i kable oczywiście bezprzewodowe, bo to 87 rok. Ale tutaj mamy R100, czyli tu co mamy? Właśnie tutaj zobaczmy. 25 cm, ale tu jest też pasyw. No właśnie, czy to jest membrana na zewnątrz, pasywna? Możliwe, że tak. 55 Hz do 30. Jeśli to by było utrzymane do 55 Hz, bo ta góra to mówię, to jest ściema. To jest naprawdę fajnie w tym wypadku. To jest bardzo ciekawa kolumna dla mnie sztos. No dobra, tutaj to już naprawdę chyba tak dość po toności. 25 cm. Te tak swoją drogą wyglądają jak takie kiedyś kupiłem w Warfendale bodajże. Bardzo podobne, przynajmniej ten średniotonowy, wysokotonowy. Ja te kolumny chyba porąbałem, bo były tak złe, tak obrzydliwie źle grały, a to były Warfendale, nie pamiętam, ale to nie wiem, czy tam po prostu ktoś nie nalepił napisów Warfendale, po to, żebym się odpierdolił, to kupił. To nie byłby pierwszy raz, ale no wiem, ja no tego nie tak, wiem, bo nie widziałem. Ale to mówię, to bardzo... Inne rzeczy widziałem. Tak, dokładnie. No w tarcu nie ma co się No. Dobra, wkładki, no to tutaj wiadomo, ty z niczym nie miałeś do czynienia. Tutaj MC w sumie, no to no, na pewno tanie wkładeczki MC Technicsa. No, przepraszam, to jest To. Więc wkładki i tutaj co mam? W sumie to jest, to jest preamp MC, jakbyście mieli tylko tak? To jest transformator. Nie masz taki do przodu. No dobra. Do wkładek MC, tak? Do MC. węglowych. No. To MC, moving coil. MC. Tak, moving coil. A gdzie to wkładasz? Nos? Transformator. Ten transformator jest, podejrzewam, podpinasz pod Dobra. gramofon. No. A później? Nie pod wkładkę. Znaczy, Nie pod wkładkę. Dobra, Darek, nie, bo zabrniemy w miejsce strasznie mroczne. To wzmacniacz. Dobrze. No co ty, jakieś tak No to widzisz, no, tak lepiej. No. Okej, słuchawki czy tutaj, to bym też chętnie, to znaczy myślę, widziałeś kiedyś Technicsa kasety? Nie mam, ale widziałem, tak, ale to drogie było, więc nie kupowałem, nie zaopatrywałem się w teraz są jeszcze Technicsa. droższe, no. Oczywiście, no to już jest ryzyko, nie wiem, tak jak mówię, no nie praktykowałem, bo można czasami kupić coś tak drogiego i później okazać się, że już się nic na to nie nagra. Miałem takie przypadki z jakimiś innymi już firmami, nie chcę nazwy podawać, bo już też dokładnie nie pamiętam, więc kłamać nie chcę, ale tak. Były coś takiego, kupiłeś nową, odpakowałeś z folii i mogłeś sobie ją... Tak. I to niekoniecznie był bas, bo ze starymi... Nie, przepraszam, nie bas, a stare akwy tak mają, tak? Znaczy akwy na pewno tak mają. Ale ja trafiłem na coś innego, nie pamiętam, czy to była jakaś japońska, czy amerykańska, ale takie coś mi się przydarzyło. No, sprzedawca stanął na wysokości zadania i tam chyba mi Dobrze, no to wypadek przy pracy albo złe warunki. No starocie. Trzeba zawsze brać to pod uwagę, że to są starocie, słuchajcie. No i tutaj akurat tak po cichu przejrzeliśmy mikrofony, bo to koło tyłka lata. Gramofony, no to gramofony są takie, jakie są wkładki de facto. Więc tutaj mamy wkładki. No i to jest, widzisz, właśnie to jest ciekawe. EPC 100 MC. I to mnie ciekawi, bo pasmo jest podane od 5 do 120 kHz, tak? Ale jeśli bierzemy tolerancję bliską zero, tak? I mówimy o jakiejś tam EPC 100 MK4, która... A sprawdź z ciekawości, ile ta wkładka... A nie, to przepraszam, dobra, MC.
100, powiedzmy to. EPC 305 MC MK2. Zobacz, ile taka wkładka kosztuje, tak z ciekawości. Jeszcze raz, która? EPC 305 MC MK2. Wow, poczekaj. Nie, takie hop-siup. No wiem. Tam gdzieś czas. Nie, bo teraz na przykład nie planowana, aczkolwiek zwrócę na to uwagę, że tutaj producent napisał zajebiste pasmo od 5 Hz do 100 000 Hz. O Boże, każdy ilości Hz już teraz robi pod siebie z wrażenia. Ale się okazuje, że tak naprawdę od 20 Hz do 15, jeśli bierzemy pod uwagę i tak tolerancję pół decybela, więc całkiem sporą tolerancję, bo idealnie to by było plus minus 0 decybeli, a tutaj mamy pół, więc te 15 kHz też jest takim śliskim tematem i te 20 Hz, więc to jest tak, jeśli chodzi o wkładki, to takie też pierdzielenie, że one grają nie wiadomo jak bardzo, a tu się okazuje, że tutaj no ta magnetyczna do 18 kHz, w zasadzie jeśli chodzi o parametry, to ta EPC 100 CMK4 idzie najlepiej, od 20 Hz do 18 kHz z małą tolerancją. Wiesz co, widzę, że jest ten 2500. Proszę. To 2,5 i zobacz, no. tutaj jest EPC 310 MC na przykład. 10 do 10 kHz. No tu są akurat wrażliwe osoby, niech zamkną oczy i tylko słuchają nas, nie patrzą na te parametry. Dobra, platę szpilery sobie obejrzeliśmy, bo to akurat no, mało interesują, przynajmniej tutaj jest z punktu widzenia takiego użytkowego parametry. Ewentualnie wagę mogliśmy zobaczyć, ok. 18,9, no i tyle. Kilogram w tym wypadku. Tutaj są ramiona. Tutaj mamy więcej gramofonu, gramofonu było sporo. Więcej platy szpilerów, super. No tak, tego było. RSB 100, o, tutaj zobaczmy sobie jakie parametry są. 15 do 21. No, parametr całkiem wykokszony. Przy linie, czyli pewnie tam jest plus minus 5 dB, 20 do 20. Ale przy plus minus 3 dB już jest 20 do 19, więc śmiem twierdzić, że przy 0 dB jest tak jak producent tej kasety podaje, czyli do 15-16 kHz. I to i tak jest super wynik. 0 dB jeśli by było. I to są testy, których nie robią, bo inaczej by mieli w dupę, bo się okazuje, że ich magnetofon nie jest dużo lepszy niż ten magnetofon, który kosztuje 10 razy mniej. Bo nadal kaseta ma ten sam parametr. To tutaj, rozumiecie czy nie rozumiecie, zrobicie z tym co chcecie, możecie mi wyśmiać. To tutaj, to jest ogólnie troszeczkę ściema. Moim zdaniem, mówię moje zdanie, z racji tego, że żaden z tych parametrów nie jest dokładny. Kiedy parametr byłby dokładny, okazałoby się, że właśnie te 20 Hz do 19 przy plus minus 0 dB to jest 30 Hz do 15. Czyli tyle, ile pisze dokładnie na waszej kasecie magnetofonowej, której właśnie wykładacie z pudełka. I no w zasadzie o to chodzi w tym wypadku, tak? Tutaj już sobie nawet przy tym odchyleniu darowali parametry, bo pewnie byłyby dość kiepskie. No jak widać papier ciepliwy, tyle lat wytrzymał, więc tutaj też. Dobra, tunery. Sorry Darku, rozgadałem się trochę, przepraszam. I zobacz, ta G7, ten tuner jest tylko FM. No. FM. Tak? FM? To też jest FM. Dobra, bo pierdolę zacząłem gadać. Ale zobacz, 116 dB mamy dynamikę i 18, tak jak powiedziałem, większość będzie do 15 kHz, tak? Tutaj mam 4 do 15 plus pół decybela minus 1,5, a tutaj mamy 4 do 18 plus 0,2 dB minus parametr wyśrubowany po prostu maksymalnie z tym przy tym STG7. I powiem ci, tego tunera będę sobie szukał. Bo to może być zupełnie inny odbiór, inne słuchanie radia niż właśnie w takim normalnym, bo te parametry tutaj to 99% tunerów będzie miał takie same. Po prostu. I tyle. 4 do 15. Tam kwestia jaki rozstrzał jeszcze i tyle. Dobra, tutaj były kasety mieliśmy, to tylko bez to zobaczyliśmy. Tunery. Aha, to jest druga strona. Tutaj będzie co? Więcej kaset, niestety. Zintegrowany wzmacniacze. No to już tam mocą patrzyliśmy sobie. 100 V10X to był, tak? 140 W DIN. Przy sygnale 1 kHz
czyli nie więcej, nie mniej, 120 W zmierzyli. W paśmie 20 Hz do 20 tysięcy, no to jest spoko. 2 razy 120 W też, no to jest spoko. Więc w zasadzie ten ostatni parametr nas tylko interesuje, czyli 20 do 20 tysięcy Hz. Tu sądzimy o 120, obojętnie przy 4 czy przy 8 ohmach. Tak a propos, nie? Więc coś tam może się zmieniało rzeczywiście komputerowo. Bo to jest pasmo przenoszenia 2 Hz do 140, do 120, ścisza się dwukrotnie przy pewnej częstotliwości, nie wiadomo jakiej, bo to też powinien powiedzieć, że na przykład minus 3 dB przy częstotliwości na przykład takiej i takiej. Dobra. Tu mamy co? Aha, kasety, więcej kaset. Parametry będą wszędzie dość podobne, to szkoda gadać. SEA A100 to był ten typowy 260 W, ale 240 W lub 2 razy 170 W przy 8 ohmach. Już takiego wrażenia robi, ale dobra, a trójka robi 300 W, pompuje. No. Czyli i zobacz, 300 W, czyli gra o 3 dB głośniej, ten 3 dB, jeśli mamy te same kolumny, No. niż ten. 3. No. Zakładając, że pompujemy max. Tutaj 300, tutaj 150. Dokładnie 2 razy, tak. No to są 3 dB. Więc Tak. wystarczy mieć... Jeśli pan, który kupi A5 MK2, kupi sobie, nie daj Boże, kolumny, które mają o 5 dB więcej, to gra głośniej niż ten pan. I mniej na prąd wydaje, proszę pana. To jeszcze, że tak powiem, no wiadomo, tu ktoś powie, że kontrola lepsza, no tak, ale bez przesady. Po prostu bez przesady 300 W, no lepiej, no o ile lepiej, no nie wiadomo ile lepiej, po prostu lepiej, tak? Kontroluje, bo to już nawet ciężko zmierzyć, czy o 5%, czy o 1%, czy o 0,5%, po prostu lepiej. O, 1700 W z sieci pobiera. No, przy dzisiejszych cenach prądu to jeszcze 1700 W, no to całkiem zacnie, to już grzeje. To już, No grzałby w przy 500, a to 1700, no to... 39 kW bydnie. To tak do pojedynkę to już trzeba się nadźwigać. Tutaj mamy regulację o dziwo, czyli plus, minus 5 dB. Bardzo mizerna regulacja, oczywiście w tym nie mamy, to powiem, bo regulacja jest dla biednych, którzy kupują sprzęt do salonu, a nie budują salon dla sprzętu, nie? Też tak bywa. No bo to to też w Japonii takie rzeczy. może tak być. Parę desek postawią, trochę prześcierane zaciągną i mają pokój, salon. Sorry, jakby Japończyk jakiś nas słuchał, sorry, winę tu, to jest nasza wina. Tutaj co mamy? Właśnie takie dla nas, tak? 2 razy 45 W. Zniekształcenia podane. Tutaj niestety parametry były na stronie obok. Regulacja, jak tu Technicsa, dość taka skromna. To też jest taka cecha Technicsa, że Technics nie regulował jakoś tam wykwintnie nadmiernie, tak jak Telefunken swego czasu w niektórych modelach, plus minus 18 dB, na przykład regulacja wysokich, no bo Japończycy mieli inne ucho, po prostu delikatniejsza ta regulacja, może więcej pieniążku mogli na to wydać, kto wie. Tutaj dalej mamy kasety, czyli RS-y, tutaj no znowu te parametry typu 15, no widać poniżej 15 ciężko było zejść nawet, no dobra, 14 kHz przy linie, więc tutaj obstawiam, że tam gdzie jest kreseczka, czyli plus minus 3 dB, to już jest 12 kHz pasmo przenoszenia. No i cóż, tutaj mamy coś, czego nie było, bo to są receivery, czy były odbiorniki z kasetą. Czyli taka całość jest, bo jest SA007. 2 razy 28 W, ale w pewnym fasie 22 W. To jest super wynik, jak na coś, co ma 16 cm. To jest, Grześku, to 18, tak, 18, tak, to. 18 na 238 na 186 mm, 6,5 kg. Waga tego ustrojstwa. Aha, czyli to jest ten SAR100, to jest ten płaski, czyli troszeczkę mocniejszy, 28 W. 7,1 kg, 460 na 315 na 65 mm, 6 cm głębokości, bardzo wąski sprzęt. Radio wiadomo, i to jest właśnie ten parametr radia, proszę 20 do 15 kHz, tam będę muszę sprawdzać pasmo UKF-u. Cóż, cała reszta plus minus 10 dB, niskie, wysokie, regulacja.
To SA007, no też taka lista życzeń, może kiedyś się trafi na jakieś śmietniku, ale by musiał zacząć chodzić bardziej po śmietnikach, żeby zwiększyć szanse na trafienie. SH, tutaj SH, to może... Tu już się pogubiłem. Korektory. No tak, no to pasmo korektorów od 16 powiedzmy tutaj. Wiecie co, zróbcie sobie pauzę jak chcecie, albo poszukajcie tego katalogu, albo poszukajcie korektora i sami sprawdzicie. Szkoda czasu na to. Więcej korektorów. I SBM 1, to mnie bardzo ciekawi. 85,5 kg sztuka. No to widzisz, wtedy byłeś ciekaw, ile to waży. No to masz prawie 90 kg jedna kolumna, tak? No to komplet to masz 180 kg. No to fajny komplet. No to już jak wrzucisz do bagażnika. 630 mm szerokości na metr wysokości na... Popatrz, 630, 63. Myślałeś, że mają pół metra, to jest 63, to no naprawdę są byki. No, czyli ja nie mam Ponad salonu metr nawet. wysokości. Nie mam salonu, żeby je włożyć nawet. To jest Oczywiście, najlepsze. że tak. No pełno zgody, ja też nie. 94 dB z 1 W, więc bardzo głośne głośniki. No i cóż, tutaj reszta to już mniej więcej oglądaliśmy, jakie tam były parametry. No 90 dB, więc też bardzo fajnie, bo tak to normalnie. A widzisz, tutaj też jest małe przekłamanie. Sorry, winę tu. Bo tutaj masz na przykład, widzisz, podane przy tych większych masz 90 dB z 1 W z 1 metra, to jest dobry wynik, ale tutaj masz na przykład 88 dB, aż inne napięcie. Tak, prawie z 3 watów. No. I z 1 metra, no. No, więc tutaj troszeczkę inaczej to podali, trochę przekłamali. Tutaj jest 94 dB, bardzo fajny wynik. Tutaj mniej więcej jest to liniowo, czyli od największych do najmniejszych schodzimy o te delikatne herce, bo to de facto to 25, 27, 33, 28 znowu hercy, więc tutaj te infradźwięki są de facto już wchodzą do naszych uszu, a my się cieszymy, że kanapa się rusza. Tutaj te korektory są, czyli tak jak powiedziałem, druga strona. No i cóż, katalog myślę uznaję za zakończony. Był w segregatorze. Mamy dealerów niemieckich. Monachium, coś tam, dobra. Stuttgart, Wiesbaden, Düsseldorf. No to było. Ten mieli na rynku niemieckim. No i cóż, ja zacznę od siebie, przepraszam. Nie będę brał pod uwagę takich monumentalnych rzeczy, które po prostu mam je gdzieś. U mnie po prostu wygrywa w tym momencie 007. Pan Bond. No ja będę konsekwentny jako wielbiciel magnetofonów kasetowych. Bez to. Może taka troszkę miłość niespełniona, bo te kasety nigdy nie oddają do czego oczekuję, ale jednak RSB 100, nie? Okej, no to tak, no poszedłem na bogato, nie? No nikt ci nie zabrani, no ja na bogato nawet nie wiadomo jak bardzo na bogato, bo tego nie ma, więc tutaj akurat może być. A czy gramofon tutaj bardzo spokojnie, bo wiecie, bo cały morał z tego katalogu jest to, że to wygląda zajebiście, jest drogie i wygląda zajebiście, tak? Ale jak zamkniecie oczy, użyjecie swojej wyobraźni, po prostu z całego serduszka posłuchacie muzyki, okazuje się, że kurde, to gra tak samo. I już ból dupy. Ale Grześku, jaki ten Cynic ma ładny stojak, nie wiem czy widziałeś tam przejść do tego Cynica z przerwałeś mi po chamsku, wiesz co? Dobrze, że ten... Już teraz to się widzisz, jaki ładny stojak? Widziałem, proszę. wcześniej, I ty możesz sobie tak postawić jak powiedzmy takiego profesjonalnego szpulaka, nie? No, ale to co, jak się... Jak przytniesz komara przy tym i się obudzisz, to będziesz żałował, że nie widziałeś, że się wychyły ruszyły? Nie wiem, może stać i miksować tym kółkiem, jak na dyskotece. I tu jest właśnie cały clue. Ile czasu będziesz to robił? Jednemu sąsiadowi, znajomemu się pochwalisz, komuś innemu się pochwalisz, jakie tam ma fajne wychyły. 99% powie, aha, dobra. I robisz to wszystko nie, bo to jest troszkę psychologii. To jest dla osób, ja sam się z tych osób wcale nie wykluczam, więc podejrzewam, że wiem ja co też. mówię, bo mówię dlatego się śmiejemy z samych siebie. Chcą to mieć. Ja nie muszę tego nikomu pokazywać, ja nie muszę o tym filmu kręcić i tak dalej, i tak dalej. Ja, będąc, nie wiem,
100, 200, 300, 3000 kilometrów od domu, czy 30 kilometrów od domu w pracy. Dobrze, Ja nie cały złotych. czas grzechu wiem, że ja mam to w domu. Rozumiesz? To chodzi o to. Przyjemność To chodzi posiadania. konkretnie o troszeczkę. chęć posiadania, chęć tak, posiadania. Bo to jest, no No i niestety, tak jest zbudowane społeczeństwo. Tak. Tak jak mówię, to jest naprawdę, jeśli żona nie rozumie waszego hobby, to mój znajomy kiedyś to bardzo ładnie To skomentował. należy zmienić. To mi się bardzo, bardzo spodobało, bo żona przyszła, co wy tak siedzi, tutaj siedzicie, piwo, pijecie muzyki, słuchacie i tak dalej. Kochanie, co mamy iść? Do baru czy wiadomo, do domu publicznego? Wydać pieniądze, czy woli, żebyśmy tu grzecznie siedzieli i słuchali tej cholernej muzyki? I koniec cytatu. To jest takie hobby zdrowe. Jeśli wam nie spadnie głośnik na łeb, ja już to przerobiłem. Kiedyś mi spadł na głowę akurat osoba, która była wrażliwa na krew, widziała to, no uspokajałem tą osobę, mimo że mi się wizja zaczerwieniła. To raczej bezpieczne hobby. No jeszcze ryzyko porażenia prądem istnieje, ale to jak otwieracie na własne życzenie sprzęty i macie wtyczkę. Zawsze pamiętaj, przed serwisem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, tak, i odczekaj chwilę. Albo kup zasilacz z zabezpieczeniem, bo są takie. Laboratoryjne, tam. No, jeden zwłok. Tak czy siak, no nie robi nic głupiego, jeśli się nie znacie. No bo prąd kopie raz, nie dwa razy, jak listonosz, ale listonosz nie kopie, chyba. Co ty, grzechu, prąd tyle razy może cię kopnąć. Ale zobacz, rzeczywiście stare zdjęcie, bo te kolumny, zobacz, tutaj są praleczki małe. Tak. No. Wypchnęli, szpuli też w sumie nie było w tym katalogu, już się wycofali, ale takie zdjęcie widać, to trochę czasu kosztowało ich, skoro nadal się, że tak powiem, nim chwalą tutaj, w tym wypadku. Może coś tam dołożyli. Pomyśl, że fotograf miał szansę Albo na Niemcy to nie szło. obcować z tymi wszystkimi istotami naraz. No co? No właśnie, to mogło nie iść na Niemcy, te kolumny. Technicsa. Te konkretne, na które tutaj spoglądamy. Ten To jest Technics niemiecki. ten rozpraszacz wysokotonowego ma taki niepokojący, jest w takich niepokojących kolorach. Ale wiesz co, nie. To jest tutaj akurat z winy skanu, czy też zdjęcia, więc tym się bym nie przejmował. Po prostu tak wychodzi, po prostu te kolory czasami są przekłamane tutaj. No w tym to wypadku. uspokoiłeś mnie w takim razie. Tak. Natomiast patrzę, czy coś tu jest jeszcze, czego nie mieliśmy. No. O, tu jest właśnie, dlatego to jeszcze spojrzałem. Tu mamy tą F007. Mini wieże, tak? Mikrowieże nawet. Mikrowieże i jeszcze korektor wrąbali z Kubani. No tak, tu jest jeszcze z korektorem. No bo tak to była idealnie pod te kolumny. Bez korektora by była idealnie pod te kolumny na wysokości. Tak. Piękna rzecz. I to jest, mówię, to jest dla mnie najładniejsza rzecz z tych wszystkich, bo cała reszta jest dla każdego, tak? To jest dla mnie tutaj, powiedzmy, kwintesencja tego katalogu. A reszta wydaje mi się już przerobiona. Dobra. Słowo dotrzymałem, Darku, jestem zwolniony z Technicsa już? No na jakiś czas pewnie tak. No, dobrze. Na jakiś czas pewnie tak. Bo będzie pierwsza marka, którą zrobimy wszystkie katalogi, jakie będziemy w stanie znaleźć. No i dobrze. Jeszcze dużo tych panych zestawu przed nami. A w następnym odcinku, myślę, niebawem tutaj przyspieszymy troszeczkę z Darkiem tempa. To już zapowiem, żeby teraz dotrzymać słowa. Zrobimy następną literkę, czyli R. Jak RFT na Olixie. Możemy? Możemy. Tak, możemy, to dziękuję. Aczkolwiek zawsze te obietnice. Wiem, no dupę rozszać, no ale przynajmniej Ostrożnie. teraz ci odbiję piłkę, bo jak ich sobie przycisnąłeś, to teraz ja cię przycisnę serio. Bo powiedziałem, że zapowiedziałem. Nie, ja na części rzeczy przycisnąłem, ja mam naprawdę dużą dozę cierpliwości do ciebie i w ogóle, no ale ile razy można było już tego Technicsa odkładać, no dajmy spokój, no. No dobra, dałem spokój, dałem. No widzisz, taki masz dar przekonywania. Dobra, to my co? My uciekamy, zwijamy się i słyszymy się, widzimy, mam nadzieję, w następnym odcinku, a będą też, no, ktoś tam przyjedzie. Nie będę zadał co, ale coś tam przyjedzie. Darek, już mówię tak na antenie, weź duży samochód. Duży. No, tak. Naprawdę, kombi, duży. I nie I żartuję. I to widzicie, właśnie tak jest. Coś przyjedzie, coś będę miał, a na koniec Darek weź samochód. Dobra, nie mam. To tak między nami, to już poza anteną. Dobra. Na razie Darku, trzymajcie się. Aha, Cześć, kurde, subskrybujcie! Cholera, jasno. Zapomniałem, no sorry, no. Na ostatnią chwilę zmieściłeś się. Tak, bo to jest... Ci co chcą to... Dobra,
Wiadomo, reszta w opisie. Pierdolić. Dobra, na razie, trzymajcie się. Trzymaj, Darku, hej. Cześć, hej, trzymajcie się również, hej.